Bardzo byśmy chcieli Państwa powitać. Ja zacznę od takiej historii, jak to się trochę wszystko zaczęło. Pamiętam ten dzień, jak do dzisiaj stają mi takie obrazy przed oczami. 28 lipca 2018 roku, sobota, wstaję rano na dyżur i pierwsze, co słyszę w radiu, zmarła Kora Jackowska z Sipowicz. Zmarła w domu, wśród bliskich, rodziny, zwierząt, przyjaciół. I moja pierwsza myśl była taka: Jezu, jakie to jest piękne, można na własnych zasadach. I pamiętam, przyjechałam na dyżur i się mijałam wówczas z moim kierownikiem specjalizacji, teraz partnerem w pracy i organizacyjnym, i minęliśmy się na bloku i właśnie przekazałam tą informację i spojrzeliśmy na siebie. Można? Można. Na swoich zasadach można walczyć, można chorować, ale można odejść na swoich zasadach wśród bliskich. I wtedy właśnie pomyślałam, że bardzo chciałabym, żeby pokazać taką wersję choroby, umierania. I najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że wtedy już zaczęliśmy działać, ale niestety przyszły ciężkie czasy, temat trochę umarł, nomen omen, i powróciliśmy do niego. I najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że znalazłam ludzi równie zaangażowanych, szalonych, którzy okazało się, że mają dokładnie tę samą myśl co ja. Podzieliliśmy tę myśl i z tego zrodziło się to, co dzisiaj mamy. I bardzo miło mi, że chcą Państwo nam towarzyszyć w tym wydarzeniu, w tej trudnej rozmowie, przy czym to jest jedyny temat, który dotyczy nas wszystkich. Łamiemy wszystkie tematy tabu, a ten dla nas nadal jest trudny, mimo że każdy w rodzinie ma kogoś, kto chorował, kto umarł. Nie ominie to nas wszystkich. Szanowni Państwo, dzięki właśnie temu naszemu wspólnemu marzeniu, które miała Agata i tutaj Pan Doktor, możemy się spotkać dzisiaj tutaj wszyscy. My, którzy wychodzimy z tego domu szpitalnego, w którym mieszkamy, i Państwo, którzy wychodzą ze swoich domów. Spotykamy się nie u nas, jak zwykle, ani nie u Państwa, jak czasem, ale w połowie drogi. Mamy nadzieję, że być może takie spotkania będą nie tylko dziś. Być może to spotkanie spowoduje, że coś będzie się działo lepiej, a może jeśli dzieje się dobrze, to będzie się działo w taki sam sposób, ale może na takie tematy i inne będziemy mogli porozmawiać też za jakiś czas we wspólnym, tym samym gronie. Bardzo dziękujemy za przybycie mieszkańcom, bardzo dziękujemy pracownikom ochrony zdrowia. Ta konferencja jest skierowana również do studentów, także wydziałów lekarskich i innych. Pamiętajmy o tym, że oni zaraz będą się nami opiekować, oni zaraz będą nas leczyć. Również kierujemy te słowa do studentów anglojęzycznych. Powiem tylko 2 zdania do nich, ponieważ będą to oglądać. Welcome English language students. Due to our university, we can watch this in English, so welcome and join us. Bardzo prosimy również o przemyślenia. Jeśli ktoś ma ochotę coś powiedzieć, o aktywny udział w trakcie debat. Będzie można zajmować głos, będziemy o to Państwa prosić. Jeśli nie wszystkie głosy zostaną usłyszane, będziemy prosili o zatrzymanie tej myśli, będziemy je później spisywać, bądź prosimy o wysyłanie na naszego maila, będziemy później odpowiadać w mediach społecznościowych, bądź bezpośrednio do Państwa. Przed drzwiami znajduje się stoisko hospicjum. Zapraszamy do pytań, do zapoznania się z różnymi rozwiązaniami, z pomocą. Jest również mała pozycja alembik dotycząca etycznych zagadnień odchodzenia i umierania pacjentów. Prosimy, żeby się z tym zapoznać i poczęstować. Bardzo dziękujemy i czekamy na tą wspólną rozmowę. Dziękujemy za przybycie i głos oddaję panu dyrektorowi naszego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Szczecinie, doktorowi habilitowanemu Konradowi Jaroszowi. Szanowni Państwo, zanim oddam głos pani redaktor Karolinie, która serdecznie wymieni wszystkich naszych gości, ja tylko pozwolę sobie celem wprowadzenia zacytować jednego z nieobecnych, czyli prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który jak dowiedział się o tej idei, powiedział: no nareszcie, nie będę musiał mówić o świadczeniodawcach, o ochronie zdrowia, zwanej czasami służbą zdrowia, o świadczeniobiorcach, o świadczeniach, o leczeniu, tylko wreszcie będziemy mogli porozmawiać o pacjentach i o ich opiekunach, czyli całych zespołach terapeutycznych, bo to nie tylko lekarze, ale też pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholodzy i reszta tego całego zespołu medycznego, która na co dzień stara się poprawić jakość, poprawić to zdrowie, ale czasami również towarzyszyć w tym odchodzeniu. I właśnie dzisiaj chcemy rozmawiać o tym towarzyszeniu
z jednej strony w odchodzeniu, ale też o tych wszystkich emocjach, które temu towarzyszą, zarówno wśród rodzin, ale także wśród personelu, bo też musimy się nauczyć rozwiązywać te własne emocje i je jakoś zagospodarowywać w taki sposób, żebyśmy mogli dalej z nimi żyć. Także bardzo się cieszę, że ta idea, o której Agata wspominała, powstała parę lat temu i ona wreszcie znajduje tutaj swoje ukoronowanie. Mam nadzieję, że to nie będzie nie jedyne spotkanie i nie jedyne rozmowy na temat tego trudnego tematu. Także bardzo serdecznie Państwa witam, bardzo się cieszę i nie zabieram więcej czasu. Myślę, że warto rozpocząć tą część merytoryczną. Pani Karolino, oddaję Pani Jeszcze głos. dosłownie 2 słowa chcielibyśmy jednak. wszystkim naszym partnerom, bo spotykamy się w tym przepięknym miejscu naszej po prostu ikonie szczecińskiej, czyli miasto Szczecin, które nas również wspiera w organizacji, Uniwersytet Szczeciński, Medyczny Uniwersytet Pomorski, no i wszyscy inni partnerzy, którzy będą jeszcze wymienieni tutaj w trakcie każdej przerwy. Bardzo dziękujemy za wsparcie, no bo bez Was by to się nie odbyło. Ja chciałam Państwa jeszcze raz oficjalnie już przywitać na tym wyjątkowym spotkaniu, bo tak chciałabym mówić, że to jest spotkanie. Konferencja Po prostu bądź, porozmawiajmy o umieraniu. To nie jest zwykłe wydarzenie, to moment, w którym zatrzymamy się na chwilę, by porozmawiać o tym, o czym często trudno jest nam mówić. O śmierci, o odchodzeniu, o żegnaniu bliskich, ale też o tym, że życie po odejściu dalej trwa. Spotykamy się tutaj, by spróbować oswoić temat, który dotyka nas wszystkich. My dziś tutaj na naszych kanapach połączymy różne perspektywy. Medyczną, prawną, duchową i po prostu ludzką. Bo każde odejście, każda żałoba, każda walka z chorobą to nie tylko fakty medyczne czy prawne. To przede wszystkim relacje, emocje, miłość i często tęsknota. Cieszę się Państwo, że jesteście tu dziś z nami i że dzięki Agacie, dzięki innym organizatorom możemy tak naprawdę stworzyć miejsce, gdzie możemy mówić, słuchać, milczeć i po prostu być. Chciałabym zaprosić prelegentów naszej pierwszej sesji. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Radosław Owczuk. Zapraszamy serdecznie. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Szczeklik. Specjaliści anestezjologii, tak żeby Państwo wiedzieli, dlaczego akurat ci panowie tutaj są z nami. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jędrzej Stolarczyk. I doktor nauk społecznych Kinga Krzywicka. Na początek zatrzymamy się przy pytaniu, które towarzyszy wielu osobom, które zmagają się z chorobą. Zarówno lekarzom, pacjentom, jak i rodzinom. Jak pogodzić chęć walki z potrzebą akceptacji? Jak pozwolić sobie i innym na słabość, na zgodę, po prostu na spokój? W tej sesji nasi eksperci porozmawiają o terapii daremnej, o leczeniu bólu, ale też o opiece paliatywnej i o tym, jak w tym wszystkim po prostu zachować człowieczeństwo. Ja zacznę chyba od tego najważniejszego pytania, czyli czym jest terapia daremna, proszę Państwa? Ponieważ tu może na starcie pytania mamy ukierunkowane, wybrane do Państwa, ale oczywiście każdy, kto ma ochotę zabrać głos, zapraszamy po prostu do dyskusji. To może ja zacznę od tego wyjaśnienia pojęcia. Terapia daremna to jest stosowanie procedur medycznych, które nie są w stanie pomóc choremu, a równocześnie przysparzają cierpienia. I o terapii daremnej mówimy wtedy, kiedy tak naprawdę niezależnie co byśmy zrobili, nie jesteśmy w stanie odwrócić już, cofnąć procesu chorobowego. Czyli wszystko, co robimy, jest właśnie związane z tym dodatkowym cierpieniem. To ja już od razu zapytam z punktu widzenia lekarza anestezjologa. Mamy w ogóle lekarza, mamy nowy kodeks etyki lekarskiej, który właśnie wręcz jest przeciwny stosowaniu terapii daremnej. Jak to wygląda teraz? Wiemy, że w teorii to istnieje i powinno, a jakie doświadczenia, jak to wygląda w praktyce? Czy lekarze się tego boją podejmować tej decyzji? Czy to jest łatwe do podjęcia taka decyzja? No, o łatwości w żadnym razie nie możemy powiedzieć, proszę Państwa. Ta decyzja jest zawsze trudna. To jest decyzja, która dotyczy
przede wszystkim pacjenta. W naszym przypadku pacjenta, który nie jest w stanie wyrazić swojej woli, tak więc po drugie dotyczy rodziny pacjenta, po trzecie dotyczy nas, szeroko pojętego zespołu terapeutycznego. Dla nas ogromnym obciążeniem jest prowadzenie terapii daremnej. To bardzo sprzyja różnym niekorzystnym zjawiskom wśród personelu, choćby wypaleniu zawodowemu, jak widzą, że ta praca po prostu niczemu głębszemu nie służy, znaczy nie ma żadnego efektu. W związku z czym dla nas również bardzo ważne jest podparcie w jakichś podstawach. Kodeks etyki lekarskiej jest ogromnie ważnym kierunkowskazem, ale musimy pamiętać o tym, że nie jest źródłem prawa, znaczy jest źródłem do ewentualnej odpowiedzialności zawodowej. Ja się bardzo cieszę, że w nowej wersji kodeksu pojawiły się zapisy wprost dotyczące terapii daremnej. W poprzedniej były one określane jako terapię uporczywą. My jesteśmy niechętni dosyć temu sformułowaniu terapia uporczywa. Raczej wolelibyśmy, żeby posługiwać się terminem terapia daremna. Tamte zapisy były, nazwijmy to sobie, bardziej miękkie. Teraz są zdecydowanie bardziej dookreślone. My jeszcze jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, że mamy podparcie prawne w prawie powszechnym jako specjalizacja. Ono wynika wprost, jest wyprowadzane z rozporządzenia o standardach w działalności oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Jest bardzo ważny dokument. Ja serdecznie Państwa odsyłam do tego dokumentu. Dokument Rzecznika Praw Pacjenta. To był pierwszy dokument podpisany przez wysokiego rangą urzędnika państwowego, w którym de facto padało pojęcie terapii daremnej. To jest taki dokument poświęcony terapią w okresie kończącego się życia. I tam pani doktor Szeroczyńska, która jest w tej chwili zastępcą prokuratora okręgowego w Warszawie, wyprowadziła taki wywód prawny, na jakiej podstawie my, jeżeli chodzi, możemy podejmować decyzję, no de facto również decyzję zastępczą, prawda, jeżeli chodzi o terapię daremną. I to jest, moim zdaniem, był przełomowy dokument w tej sprawie, bo do tej pory, to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, państwo unikało jakiegokolwiek stanowiska. Czekaliśmy na testament życia, czekaliśmy na pełnomocnika medycznego. Ja cały czas słyszę, że prace w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają na temat pełnomocnika medycznego. Może one i trwają, tylko nic z tego nie wynika. Pierwszy raz ktoś się odważył, za co jestem zresztą bardzo wdzięczny i podziwiam Rzecznika Praw Pacjenta, bo to wcale nie jest takie proste z punktu widzenia urzędnika państwowego. Wiemy, co się dzieje, proszę Państwa, w tej chwili. Wystarczy sobie pooglądać TikToka, jak wygląda sytuacja, tak? Ktoś trochę podjął trudną decyzję, ale bardzo potrzebną. I to jest z punktu widzenia naszego środowiska niezwykle ważne. Oprócz tego, że mamy dokument towarzystwa, mamy również dokument, który tworzył pan profesor Szczeklik, przede wszystkim dokument Towarzystwa Internistów Polskich, który został przyjęty przez wiele towarzystw lekarskich i Naczelną Radę Lekarską. I to jest również bardzo ważne, to żebyśmy mieli podparcie i ja oczekuję od państwa polskiego, że w końcu tematem się zajmie, bo ten temat jest naprawdę bardzo ważny. A co znaczy tak naprawdę dyskwalifikacja z leczenia oddziału intensywnej terapii? Stąd pytanie, bo z takiego naszego doświadczenia, tak jak nawet rozmawiałyśmy, ludzie się boją, że dyskwalifikacja z leczenia, wdrożenie protokołu terapii daremnej wiąże się z zakończeniem leczenia całkowitym i że właściwie już nic tego chorego nie czeka. Że nigdzie go nie kwalifikujemy. To może jak gdyby podzielę te dwie rzeczy. Po pierwsze, to jeżeli chodzi o zaprzestanie terapii daremnej, to co myślę, że jest bardzo ważne i co zawsze trzeba podkreślać, to jest, że my nie przestajemy w żaden sposób opiekować się pacjentem. Czyli zaprzestanie terapii daremnej to jest niestosowanie różnych skomplikowanych procedur, różnych sztucznych, obciążonych dużym ryzykiem czynności czy zabiegów, a równocześnie my dalej dbamy o komfort pacjenta, czyli przechodzimy w tryby medycyny paliatywnej, zajmujemy się opieką pielęgniarską, żywieniem, nawadnianiem pacjenta, równocześnie dbamy o wszystkie uporczywe czy dokuczliwe objawy, jak na przykład ból, nudności, wymioty. Więc to w żaden sposób nie jest skończenie zajmowania się opieką medyczną nad pacjentem. I myślę, że to jest coś, co musi za każdym razem wybrzmieć w tej rozmowie o zaprzestawaniu jakiejś terapii, bo my po prostu zmieniamy tory leczenia na leczenie paliatywne.
A jeżeli chodzi o przyjmowanie do intensywnej terapii, to my staramy się przyjmować takich chorych, którym jesteśmy w stanie pomóc. W momencie, kiedy my mamy przekonanie, że przeniesienie chorego do oddziału intensywnej terapii nie jest w stanie w żaden sposób pomóc wyzdrowieć choremu, pomóc poprawić w jakiś sposób jego dokuczliwe objawy, no to tak naprawdę ta intensywna terapia łączy się tylko z większym cierpieniem. I ta dyskwalifikacja jest, jeżeli jest podejmowana, tak naprawdę jest z korzyścią dla pacjenta. A właśnie jak wygląda moment, kiedy trzeba przyznać, że tutaj już nie ma szans na leczenie, tylko po prostu walkę z tym bólem, że to jest po prostu cierpienie, a nie leczenie? Jak wygląda ten moment przyznania? To są zawsze trudne rozmowy, to myślę, że będziemy jeszcze dzisiaj o tym rozmawiali, ale to nie są decyzje, które podejmowane są jednoosobowo. To są decyzje, które podejmujemy bardzo często już na podstawie zapoznania się dokładnego z przebiegiem choroby pacjenta, poznając tego chorego w trakcie pobytu w szpitalu i podejmujemy go konsyliacyjnie. To są rzeczy, które zapadają w grupie osób, które tym chorym się zajmowały. I nigdy to nie jest prosta rozmowa, to jest rozmowa, którą trzeba zaplanować, którą trzeba umówić z rodziną i na pewno to jest coś, czego musimy się wszyscy uczyć. Myślę, że będziemy jeszcze o tym rozmawiali, ale to jest zawsze trudna dla nas rozmowa. Jeśli mogę, to chętnie się też do tego odniosę, bo jakby jeśli chodzi o lekarską stronę, że tak powiem, to ja nie jestem anestezjologiem, jestem internistą i specjalistą medycyny paliatywnej, czyli pracuję w hospicjum dla dzieci i dorosłych, czyli jakby trochę dalej od szpitala, trochę bliżej do domu pacjenta. I myślę sobie, że żeby w ogóle rozmawiać o tej terapii daremnej, to my musimy sobie zadać pytanie, co jest naszym celem, co my robimy. Bo tak jak już pan profesor przywołał tą medycynę paliatywną, to jakby tam celem jakby wyjściowo i z założenia nie jest to, że my pacjenta wyleczymy, bo jakby pacjent, żeby mógł trafić do naszej opieki, to musi definicyjnie jakby spełnić ten warunek, że tego leczenia przyczynowego albo nie ma, albo jest ono jakby pod znakiem zapytania, czy ono będzie skuteczne, czy nie będzie skuteczne. Jeżeli okaże się skuteczne, no to pacjenta my tam trochę, że tak powiem, odsuwamy dalej w kierunku nie hospicjum, tylko poradnia na przykład. Więc jakby ten cel jakby pierwotny, on nam generuje to, w którym punkcie ta terapia może być już rozważana w kategoriach terapii czy uporczywej, czy daremnej również. Bo jakby to nie tylko jest pacjent leżący na oddziale X, którego chcemy przekazać na oddział intensywnej terapii. Te same dylematy mamy, jak rozmawiamy z chorym na przykład onkologicznym w domu i on się zastanawia, czy on chce jeszcze dostać kolejny cykl chemioterapii, czy nie chce. Czy jemu to daje coś dobrego, czy to jemu tak niszczy jakość życia, że on między cyklami chemioterapii nie jest w stanie funkcjonować i on tak naprawdę tego leczenia to może już by wcale nie chciał. Tak? I też już zaczynamy widzieć to w kategoriach terapii czy uporczywej, czy daremnej, zwłaszcza jeśli kolejna tomografia mówi, że efektu leczenia za bardzo nie ma. I tutaj onkolodzy zwykle też bywają tym głosem rozsądku, który mówi, że nie damy więcej leczenia, na co pacjent też może zareagować różnie, bo to albo przyjmie, albo mówi, że jak to przestajecie mnie leczyć i co teraz. Tak? Więc znowu jakby wracamy do tego, że leczenie czy opieka jakby nie zawsze musi zmierzać do jakiegoś wyleczenia całkowitego. I to nie tylko nowotwory, nie tylko onkologia, bo dokładnie to samo robimy czy w cukrzycy, czy w nadciśnieniu tętniczym. To nie są choroby, które my wyleczamy, że przychodzi pacjent, wychodzi, dostaje tabletki, wychodzi zdrowy. On dostaje leki i zostaje ze swoją chorobą do końca życia, czasami długiego. I podobnie bywa w onkologii, podobnie bywa teraz w opiece paliatywnej z uwagi na rozwój tych dziedzin. Więc jakby ta terapia daremna, jakby ona może mieć różne wymiary i tu mogę tylko obiema rękami podpisać się pod tym, co panowie profesorowie już powiedzieli, że to doskonale, że my o tym rozmawiamy, doskonale, że w końcu ktoś o tym mówi, że pojawiają się dokumenty, które dają nam też umocowanie prawne do tego w różnych aspektach jakby tej sprawy. Dla mnie bardzo ważna jest medycyna paliatywna jako pewien punkt odniesienia, proszę państwa, bo zauważcie państwo, że od wielu, wielu lat nikt nie neguje w społeczeństwie, że przychodzi taki moment w chorobie nowotworowej, w fazie terminalnej, że po prostu leczenie nie ma żadnego sensu. To jest powszechna wiedza. Tak, tutaj nie ma negowania, mówienia, że prawda, tutaj jeszcze, prawda, że państwo jesteście nieludzcy, bo czegoś nie robicie i tak dalej. Społeczeństwo to w naturalny sposób zaakceptowało. Teraz naszą rolą między innymi jest to, żeby to zaczęło wychodzić również poza schorzenia onkologiczne. Przecież mamy terminalne fazy niewydolności krążenia, niewydolności oddechowej.
to nie dotyczy tylko i wyłącznie intensywnej terapii, prawda, to jest zagadnienie. Zresztą pierwszą grupą, która w jakiś sposób ubrała to w jakieś ramy takie, nazwijmy to opisowe, to byli pediatrzy. To pediatrzy stworzyli, tak naprawdę anestezjolodzy dziecięcy stworzyli taki dokument Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który on do końca tam funkcjonował różnie, natomiast to był pierwszy oficjalny dokument Towarzystwa Naukowego, który poruszał problem terapii daremnej i zaprzestania leczenia, bo tu już chyba widzimy pewną różnicę, że akceptacja zaniechania leczenia u dziecka często jest zupełnie inaczej wygląda niż akceptacja zaniechania u osoby dorosłej. Nie zmienia faktu, że no Państwo macie tę przewagę nad nami, że chory z reguły jest przytomny. Prawda? My mamy nieprzytomnego chorego i rodzinę, która w Polsce ma prawo do informacji, pochówku i dziedziczenia. I na tym się prawa rodziny kończą. Rodzina sobie często rości bardzo wiele praw, prawda? Natomiast z punktu widzenia tak czysto, prawda, naszego bezpieczeństwa, również karnoprawnego, no to cały obowiązek podjęcia decyzji niestety spoczywa na nas i nikt nas w tym nie zastąpi. Taka jest prawda. Tu jeśli mogę, to od razu się do tego odniosę, bo jedno gdzieś tam z proponowanych kwestii do omówienia było jakby udział też specjalistów medycyny paliatywnej w tego typu sytuacjach, bo światowy trend jest też taki, że korzysta się z takich zespołów tak zwanych Palia Teams i w skład tego zespołu wchodzi lekarz specjalista, pielęgniarka specjalistka i psycholog lub psychoonkolog. I to jest zespół, który raz, że konsultuje jakby pacjentów właśnie hospitalizowanych w oddziałach przeróżnych, zwłaszcza w oddziale intensywnej terapii. Natomiast też drugą funkcją tego zespołu jest wsparcie Was jako lekarzy, czy jako kierujących tymi rozmowami, często trudnymi albo wrażliwymi, zależnie jak je nazywać. Natomiast u nas tego nie ma. U nas jakby specjalistów medycyny paliatywnej można policzyć na palcach jednej ręki, a tych, którzy faktycznie pracują w zawodzie jakby i wykonują tylko to, no to jest jakby 1/3 tego, a z tej 1/3 połowa jest w wieku emerytalnym plus. Więc jakby ilość tej kadry jest po prostu tak mała, że nawet gdybyśmy chcieli iść w tym kierunku, albo jakby pan profesor mnie zaprosił do takiej współpracy, to ja powiem bardzo dziękuję chętnie, tylko nie mam kiedy. Tworzyliśmy w szpitalu zespół opieki paliatywnej, głównie pod kątem dzieci i ja muszę przyznać, że ja bardzo za tym optowałem, bo ja uważam, że jeżeli wypisujemy protokół, że jest zaniechanie terapii daremnej, to naszym obowiązkiem jest zapewnienie właściwej opieki. I ta opieka powinna się odbywać na zasadzie konsultacji z osobą, która się na tym najlepiej zna. I jestem w tej chwili w bardzo komfortowej sytuacji. Problem polega na tym, że medycyna paliatywna jest specjalnością w Polsce raczej pozaszpitalną, prawda? I tutaj apeluję trochę no na pewno jest dyrektor PSK1, nie wiem, czy w Szczecinie, nie wiem, czy są jacyś inni dyrektorzy, żeby no jednak znaleźć rozwiązania, żeby nas również wesprzeć jako lekarzy pracujących na oddziałach anestezjologii, ale nie tylko, bo to jest problem nie tylko oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Żeby zapewnić wsparcie w postaci konsultacji lekarzy specjalistów medycyny paliatywnej. To również bardzo wiele rzeczy ułatwi. Również rodziny będą inaczej przyjmować te informacje, jeżeli będą wiedziały, że opiekuje się tym pacjentem w tej końcowym etapie leczenia osoba o odpowiednich kwalifikacjach. Czy tu jeśli od razu mogę, to też się odniosę do tego, że jak się zastanowicie Państwo nad tym, jak wygląda konsylium nad pacjentem onkologicznym, kto tam siedzi? Chirurg albo ginekolog, onkolog od chemioterapii, radioterapeuta od radioterapii i kogo tam nie ma? Znaczy siedzi tam ten, kogo wymaga płatnik, no taka jest prawda. Dokładnie to u nas... tak. Dokładnie tak. Natomiast kogo tam nie ma tam specjalisty medycyny paliatywnej. I trafia do nas skierowanie, na przykład pacjent skierowany do hospicjum domowego przez takieże konsylium, tylko nikt tam nie zaznaczył, że pacjent mieszka sam, leży w łóżku, nie wstaje, drzwi nie otworzy. Więc nie bardzo jak to hospicjum domowe ma mu pomóc, nie? Więc trochę jesteśmy odklejeni od rzeczywistości. Natomiast znowu jakby ta medycyna paliatywna, która jest tak samo częścią onkologii, jakby, bo na razie jakby o tym rozmawiamy niekoniecznie w kontekście intensywnej terapii, no to tego znowu tam nie ma i płatnik tego nie wymaga. Bo gdyby zaczął wymagać, to by trzeba było tych specjalistów zacząć tworzyć, na przykład w szpitalach. Bo szpital może dołożyć oddział i pododdział medycyny paliatywnej. Dołączę do tej dyskusji. Nie chciałbym, żeby takie zostało przekonanie tutaj wśród zebranych, że my tym pacjentem się nie zajmujemy, bo choć specjalistów medycyny paliatywnej mamy mało,
no to jednak duża część tego postępowania jest po prostu podstawową wiedzą medyczną, której my też nabywamy z doświadczeniem, z czasem pracy. Myślę, że jeżeli chodzi o lekarzy anestezjologów, no to większość z nas wie, jak ten komfort pacjenta zapewnić. I chociaż takie konsultacje są bardzo przydatne i potrzebne, to absolutnie nie jest tak, że tym chorym nie ma się kto zająć. To jest tak, że w momencie, kiedy my decydujemy się na tą właśnie, na to leczenie ukierunkowane na komfort, bardzo by było dobrze, jeżeli wszędzie jest zespół paliatywny, mobilny, taki, który może do pacjenta podejść w każdej chwili, jest dostępny faktycznie, ale to są jednak kompetencje też lekarskie, które my w dużej mierze w szpitalach, czy w zasadzie wszystkich mamy, więc to jest nie chciałbym, żeby to wybrzmiało, że nie, ja chcę, żeby była jedna rzecz. Tego nie ma. Gdybyśmy tak powiedzieli, możemy to powiedzieć sobie w odniesieniu do naszych oddziałów. Natomiast wpisując priorytet 4, czyli nie kwalifikując, ja jestem przeciwny słowu dyskwalifikacja, więc nie kwalifikując pacjenta do intensywnej terapii, bo on nie skorzysta, tak? Bierzesz na siebie również pewną odpowiedzialność, tak? I ja bym chciał mieć pewność, że ten pacjent będzie właściwie zaopiekowany, tak to nazwijmy, tak, przez odpowiednie osoby. To już jest poza nami tak naprawdę i dla mnie tu jest problem. Nie to, co się dzieje u nas, no bo wiadomo, że u nas dostępność do leczenia przeciwbólowego, sedacji i tak dalej jest praktycznie nieograniczona. Natomiast zupełnie inny scenariusz dla mnie jest na oddziałach innych niż oddział intensywnej terapii. Takich pacjentów my jako anestezjolodzy też konsultujemy bardzo często. Jeżeli jesteśmy proszeni na konsultacje, to też nie jest takie jednoznaczne. Bo tu jeszcze tak, jakby zgadzam się całkowicie z tym, co mówi pan profesor, że jakby większość chorych jest zaopiekowana, zwłaszcza w tym takim lekarskim, medycznym aspekcie bardzo dobrze. Natomiast to, co zdarza się, że kuleje, znaczy leczenie wypisowe bólu jakby też bywa bardzo różne jakby i czasami bardzo niekoniecznie adekwatne do sytuacji. Natomiast to, czego często też brakuje jakby w kompetencjach lekarskich czy tego, co robią oddziały, to są te tak zwane kompetencje miękkie, czyli właśnie jak rozmawiać, jak przeprowadzić trudne rozmowy, albo co zrobić z tym pacjentem, albo z jego rodziną dalej. Bo jakby jeżeli na przykład lekarz oddziału nie wie, że funkcjonuje coś takiego jak u nas poradnia psychologiczna po stracie, o której pewnie Kinia będzie za chwilę mówić, no to też nie przekażecie nam takiej rodziny czy takiej osoby. Więc jakby ta współpraca ona i tak jest, bo dzwoni lekarz X czy do mnie, czy do któregoś z naszych kolegów lub koleżanek, nawet nie na zasadzie formalnej konsultacji, tylko mówi i pyta, słuchaj, mam takiego człowieka albo takie dziecko z tym i z tym, czy możemy zrobić tak i tak, albo czy wy jesteście w stanie go przyjąć w poniedziałek, albo we wtorek, albo czy jesteście w stanie jakoś pomóc, albo jak to zrobić. Więc to jakby działa, tylko znowu nie działa to przez to, że to system dba o tych pacjentów i o te rodziny, tylko przez to, że to jest czyjaś dobra wola, albo czyjś dodatkowy czas, albo czyjś dodatkowy telefon i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu zgadzam się z tym, co mówi pan profesor, że to na miarę naszych możliwości działa. Jakby to nie jest tak, że skoro nie ma tego specjalisty, to nikt tego nie robi, bo tak samo interniści i tak samo anestezjolodzy jakby mają te bloki z medycyny paliatywnej dość rozbudowane w swoich specjalnościach, specjalizacjach. Natomiast znowu czasami brakuje tego doświadczenia na przykład domowego, bo to, że wypisujemy pacjenta w stanie X, to nie znaczy, że on w domu za 3 albo za 7 dni, albo tym bardziej za miesiąc będzie funkcjonował w taki sposób, bo zwykle tak nie jest. Albo się okazuje, że lista leków jest bardzo długa, a pacjent połowy nie kupił, bo do tej pory się nie przyznał, że go na to nie stać, nie? Więc jakby to tak problemy bywają różne, nie? Natomiast pole walki jakby medycznej w domu pacjenta to jest zupełnie inna sytuacja niż jakby teren szpitalny, gdzie wszystko wygląda zupełnie inaczej. Nie? Ja o te kompetencje miękkie chciałabym zapytać. Jak rozmawia się z rodziną, kiedy trzeba powiedzieć, medycyna zrobiła już wszystko? Czy jeżeli chodzi jakby o naszą pracę, w sensie kiedy jesteśmy w domu, to często ta rozmowa jakby nie należy do nas, więc jakby to nie ja jestem tym onkologiem, który kończy leczenie, czy to nie ja jestem tym anestezjologiem, który na intensywnej terapii rozmawia z tą rodziną, czy z tym pacjentem bezpośrednio. Natomiast to, co mi się zdarza, jakby to często to jest taka rozmowa po fakcie, tak? Czyli ten pacjent jakby coś usłyszał, coś zrozumiał i próbujemy to jakoś poskładać, tak? Czyli on jakby, ja się zapoznaję z jego wersją jakby wydarzeń, co powiedział onkolog i co z tego wynika. No i jakby szukamy w tym, co jest w tym dobrego, co jest w tym złego, co to oznacza i tak dalej, bo nie zawsze to, że leczenie się zakończyło, na przykład onkologiczne, czyli skończyliśmy sesję radioterapii i to już, tak? Jakby i teraz nic się nie dzieje, w sensie nie ma kontroli za miesiąc, nie ma kolejnej chemioterapii, nie ma kolejnej radioterapii i też pacjenci to odbierają często jako coś, że nic się teraz nie dzieje, więc nic nie robimy i co teraz? To teraz już tylko do umierania.
No i wtedy też ta rozmowa wygląda w ten sposób, że to leczenie, które się zadziało, ono działa, tak? Czyli jakby ten nowotwór otrzymał swoją dawkę promieniowania czy swoją dawkę chemioterapii i nie jest to obojętne dla tego nowotworu, więc być może on teraz albo nie będzie wzrastał, albo będzie rósł wolniej niż bez tego. Ile komu zostało, to nikt nie wie. Tak jak wszyscy tu siedzimy, to kto dojedzie do domu dzisiaj, jak to nie, też nikt nie wie, tak? Więc jakby to tak, jak już przy tym jesteśmy, to i media, i nasza współczesna kultura próbuje nas przekonać o tym, że my będziemy wiecznie piękni i młodzi. I jest to niestety duże kłamstwo, tak? Więc jakby w tym momencie, kiedy zdamy sobie sprawę, że na końcu życia stoi śmierć i czeka ona wszystkich, tak? Prędzej albo później, a z naszej obserwacji zawsze przychodzi nie w porę, no to jakby to jest też ten moment, w którym jakby możemy się zastanowić, to co zrobić z tym czasem, który nam został, nie? Jakby i to jest ten kierunek, w którym my prowadzimy tą rozmowę z tym pacjentem, że może leczenia nie ma, czy nie będzie, natomiast nadal mamy to, co dzisiaj mamy i czuje się pan, pani dość dobrze, chyba że nie, to wtedy co z tym zrobić? No i co byśmy chcieli z tym zrobić, nie? Co nam zostało? To samo pytanie każdy z nas może sobie zadać, nie? Co zrobimy z tym czasem, który nam został, bo gdzie jest kropka kończąca jakby ten całe dzieło, jakby nikt nie wie, nie? To ja może też odnośnie tej rozmowy, ja myślę, że to jest takie budowanie wzajemnego zaufania do siebie i myślę, że na intensywnej terapii, gdzie my nie mamy tego komfortu tak naprawdę, żeby porozmawiać z samym chorym, zwykle on jest nieprzytomny pod wpływem leków, mechanicznej wentylacji, więc my rozmawiamy głównie z rodziną i myślę, że w trakcie tego pobytu buduje się taka nić porozumienia. Jeżeli rodzina widzi, że my o tego chorego dbamy, że ich bliski jest faktycznie zaopiekowany, że my wychodzimy do nich z tą prawdziwą informacją, jak jest trudna ta sytuacja, że w pewnym momencie no, oni też mają do nas zaufanie, gdzie ta rozmowa robi się trochę przez to może bardziej zrozumiała dla rodziny, że dochodzimy do tego momentu właśnie, że nie jesteśmy w stanie już chorego wyleczyć. I oczywiście te rozmowy o tym umieraniu są zawsze bardzo trudne, zwłaszcza, że my o nich nie rozmawiamy w zasadzie w warunkach takich pozaszpitalnych, domowych. Nasza taka, jak powiedziałbym, kultura jest dosyć daleka od rozmowy o śmierci. I to jest po prostu nić taka wzajemnego zaufania, która buduje się podczas hospitalizacji i na to jest potrzebny na pewno czas. Ja muszę powiedzieć, że pracując na intensywnej terapii pewnie połowa mojego czasu to jest właśnie rozmowy z rodzinami. I dokładnie tak to powinno wyglądać, jak pan profesor mówi, że to jest jakby najwyższy standard tego, co byśmy chcieli, jeśli chodzi o intensywną terapię, czy o budowanie jakby tych rozmów, czy tych relacji, bo to wymaga po prostu i czasu, i otwartości, i też uczciwości w tym, co my możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, albo że nie obiecujemy, że wszystko będzie dobrze, tak? Bo to są nasze ulubione słowa, jeśli chodzi o to, jak nie wspierać i nie pomagać, jakby tylko mówić uczciwie i to jest też to, że to nigdy nie jest rozmowa na zasadzie dzień dobry, jedziemy po prostu z całym tematem do końca. To jest rozmowa, która jest jakby konsekwencją iluś wcześniej przeprowadzonych rozmów wstępnych, też z wyczuciem i z badaniem tego, na co rodzina jest gotowa, na przykład co oni już mogą usłyszeć albo co już sami zauważyli i o co pytają, w jakim kierunku też oni kierują tą rozmowę, więc my trochę za nimi jakby idziemy w tej rozmowie. Natomiast dokładnie tak to powinno wyglądać, więc to jest jakby najwyższy standard czy najlepsza jakość tego, jak można to przeprowadzić, aczkolwiek wygląda to też różnie. Na przykład rozmowa albo to, na co się skarżą pacjenci później w tych moich rozmowach po fakcie, to, że doktor mi powiedział na korytarzu na przykład, nie? To jest w ogóle... To jest absolutnie dla mnie jak gdyby niedopuszczalne. Plus to, co my chcemy w tej rozmowie z rodziną się też dowiedzieć, to my chcemy też tego pacjenta lepiej poznać właśnie od strony takiej ludzkiej, a nie tylko medycznej. I oczywiście to nie jest, prawda, to medycyna to nie są same maszyny, to jest też dbanie, prawda, o komfort duchowy, o komfort właśnie taki społeczny, o to, żeby pacjent mógł być z rodziną. I w momencie, kiedy my zaczynamy też o tym chorym rozmawiać jako człowieku, nie tylko o samej chorobie, myślę, że ta nić porozumienia, no po prostu zyskujemy zaufanie rodzin pacjentów. No ja sobie też myślę, że bardzo często tutaj w kontekście tego, co powiedzieli panowie, powiedział też dr Jędrzej, z którym na co dzień pracuję, więc te sytuacje, które zdarzają nam się w opiece paliatywnej, rzeczywiście one są często takie, że jednak czasami w ogóle to rodziny próbują decydować o tym, czy ta świadomość umierania ma w ogóle być pacjentowi realnie przekazana.
o tym, że umieramy wszyscy, że jesteśmy w tej drodze ku śmierci, wiemy oczywiście, natomiast no do tej pory mimo wszystko zdarzają się sytuacje, w której pojawiają się rodziny realnie próbujące przekonać nas do tego, byśmy nie informowali o tym, jaka opieka ma się rozpocząć właśnie w kontekście opieki hospicjum domowego. W związku z powyższym myślę sobie, że również takie spotkanie jak to dzisiejsze i wszystkie otwierające tematykę i właśnie terapii daremnej i kwestii tego, co wypływa z no najczęściej, jeśli chodzi o opiekę hospicyjną paliatywną, jednak u dorosłych z opieki tej okołoonkologicznej i postonkologicznej. No myślę, że to są tematy, które muszą być otwierane, które muszą gdzieś przejść do takiego bardzo szerokiego dyskursu społecznego, bo no to zdecydowanie myślę, że lepiej będzie zaopiekowywało naszych pacjentów. I też jeśli pytać o to, w jaki sposób rozmawiać z rodziną, no to ja powiem to, co przez co najmniej 5 lat studiów psychologicznych słyszałam, a później słyszę bardzo często. To zależy, bo po prostu nigdy nie wiemy, kogo dostaniemy po tej drugiej stronie i z jakim podejściem ktoś będzie i do swojego chorowania, do w ogóle swojej śmiertelności, do tego właśnie, jaki ma bilans życiowy, czy w momencie tej diagnozy ta osoba ma takie poczucie, że to życie było takie pełne, tak jak przed chwilą tutaj mówił doktor Stolarczyk, czy na przykład, no właśnie, my sami nie wiemy, kiedy to nasze życie się skończy i jak będzie wyglądał ten kolejny dzień. Ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na 2 aspekty, proszę Państwa. Pierwszy aspekt to jest regionalizm. Ja często o tym mówię. Mapa akceptacji, znaczy nie mamy dokładnych badań, ale myślę, że jest tak, że mapa akceptacji pokrywa się dosyć mocno z mapą donacji. I są regiony w Polsce, gdzie mamy bardzo duży problem z akceptacją. Tu jesteśmy w szczęśliwej sytuacji. Dawny zabór pruski trochę inaczej funkcjonuje, jeżeli chodzi o mentalność i gro rodzin przychodzi sama w ogóle do nas i mówi, że po prostu widzą, że to już nie ma większego sensu, tak? Że trzeba się zastanowić nad tym. To jest oczywiście dla nas najbardziej komfortowa sytuacja. Są takie, które wypierają wszystko, co byśmy nie mówili, to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo oni mają myślenie życzeniowe. Często w ogóle oparte o aspekty, które dla nas kompletnie są niezrozumiałe. Już tutaj nie chcę mówić o tych aspektach, ale są takie aspekty życiowe, że nam się może wydawać to nieistotne, a ludziom się wydaje bardzo istotne i z jakiegoś powodu bardzo chcą utrzymać tego człowieka przy życiu, niezależnie od jak słabej ono jest jakości. I z tego punktu widzenia bardzo ważnym dokumentem jest taki dokument, który też Państwu polecam, może być bardzo przydatny w niektórych miejscach. To jest dokument Komisji Bioetycznej Episkopatu Polski. Ja niezależnie od mojego podejścia to zainicjowałem powstanie tego dokumentu razem z panem docentem Jackiem Siewierą. Po prostu pojechaliśmy do arcybiskupa Hozera, już nieżyjącego, który był szefem tej komisji. Lekarza zresztą z pierwotnego wykształcenia, który miał zupełnie inne zrozumienie. W wielu bardzo tematach się z nim nie zgadzałem, natomiast akurat w tym osiągnęliśmy pełną zgodność. I powstał taki dokument, który jest na stronie episkopatu zresztą do ściągnięcia, gdzie wprost stwierdzono, że terapia daremna jest zła. Zła, z różnych przyczyn. Tam również poruszono, proszę Państwa, dla mnie wątek, który nie sądziłem, że może być poruszony, to jest wątek ekonomiczny. Że to jest również nieetyczne z punktu widzenia środków publicznych. Także muszę przyznać, że byłem bardzo zdziwiony i ten dokument może się przydać, proszę Państwa. No bo są ludzie, dla których to jest absolutnie wyrocznia, tak, moralna czy etyczna, więc naprawdę posłużenie się tym dokumentem jest bardzo ważne. Zresztą jest cały szereg innych dokumentów, niezależnie od tego, co my słyszymy na co dzień jakby z relacji, co jest mówione, niekoniecznie zgodne z tymi naukami. Druga rzecz, proszę Państwa, to jest dostrzeżenie w tym procesie pozostałych członków zespołu terapeutycznego. Ja nie mówię tutaj o psychologach, bo ja mam psychologa klinicznego dostępnego całą dobę, do takich rozmów nie ma w ogóle problemu. Natomiast ogromną rolę odgrywają pielęgniarki.
Rodziny do nas przychodzą po bardzo konkretne informacje. Jak się tata ma, co się zmieniło, co się może wydarzyć i tak dalej. Cały szereg informacji, nazwijmy to miękkich, takich trochę z pogranicza medycyny i życia, bardzo często te rodziny mogą zaczerpnąć i chcą zaczerpnąć od innych osób. To też jest ważne, że ktoś jeszcze wypowiada się w tej sprawie, tak? Przychodzi ta rodzina w godzinach odwiedzin, prawda, nie wiem, spędza tam godzinę czy dwie i wiadomo, że kto się kręci przy pacjencie zasadnie, przepraszam za to słowo, no, kto się krząta, to brzmi lepiej, ale kto się krząta przy pacjencie w tym czasie, prawda? Co najmniej kilka razy w ciągu tych 2 godzin. Pielęgniarka. I to jest jakby bardzo ważna rzecz, żeby w środowisku pielęgniarskim również była pełna akceptacja do tego typu działań i żebyśmy my również z pielęgniarkami rozmawiali na ten temat. Bo często one mogą być tym języczkiem uwagi, który jakby przekona rodzinę, tak? Bo ona tego pacjenta... Bardzo często jest tak, że rodziny dziękują za opiekę, prawda? To jest częste u nas zjawisko na oddziałach, że nie dziękują za leczenie i tak dalej, dziękują za opiekę, bo oni najbardziej widzą właśnie ten element bezpośredniej opieki, prawda, bardzo indywidualny, jeżeli chodzi o opiekę pielęgniarską. I to jest naprawdę bardzo istotne. Są osoby w zespole, które potrafią zdemolować takie rzeczy. Ja muszę przyznać, miałem kiedyś jednego członka zespołu z zupełnie innej grupy niż lekarze i pielęgniarki, którego musiałem się pozbyć, bo miał takie poglądy i wygłaszał takie opinie do rodzin, że po prostu nie byłem w stanie tego dalej tolerować, tak? Bo on burzył nam jakby cały, bo ten proces się też, przecież on się odbywa w czasie, prawda? No nikt z nas nie podejmuje decyzji drugiego dnia z godziny na godzinę, prawda? No to wszystko jest rozłożone w czasie. Mamy też czas na to, żeby tę rodzinę w jakiś sposób przygotować. A ja bardzo dziękuję panie profesorze za to podkreślenie roli zespołu pielęgniarskiego, dlatego że mam nadzieję, że tutaj mój kolega z zespołu nie obrazi się, podpisać, oczywiście. Ale myślę sobie, że bardzo często właśnie ta opieka hospicyjno-paliatywna nazywana jest tak w głównej mierze, że stoi pielęgniarkami, tak? Dlatego że ilość wizyt pielęgniarskich, akurat my prowadzimy hospicjum domowe, jest największa z całego zespołu i to się czasem okazuje, że pomimo tego, że na naszych odprawach zespołu jest prośba, załóżmy ze strony lekarza, żeby włączyć, czy czasem pielęgniarek też, żeby włączyć opiekę psychologiczną, to mimo wszystko psycholog w kontekście może nie tego, że nie może być tak często w domu pacjenta, bo może, ale mimo wszystko to pielęgniarka właśnie przy tych wszystkich czynnościach pielęgnacyjnych, opiekuńczych, o których mówił pan profesor, to ona zdobywa sobie często takie bardzo duże zaufanie, które pozwala na to, że jednak często rodzina, to właśnie pielęgniarka będzie próbowała podpytywać, czy ewentualnie może trochę też sądować, ale też u niej będzie oczekiwała tego wsparcia, które realnie jest traktowane jako właśnie takie emocjonalne, psychologiczne. I tutaj tylko tak kończąc, myślę sobie, że w ogóle to, co niesie ze sobą opieka hospicyjna i ta możliwość, którą daje w kontekście opieki takiego holistycznego zespołu, którym jest i lekarz, i pielęgniarka, i fizjoterapeuta, i psycholog, i pracownik socjalny, wolontariusze. Tutaj naprawdę myślę, że bardzo często właśnie to nie ci, których byśmy gdzieś tam wskazali, że to oni będą od takiego głównego kontaktu realnie to zaufanie rodziny mogą zdobyć i to jest rzeczywiście długa praca. Myślę też, że pielęgniarki jakby są takie bardziej dostępne i komunikacyjnie i jakby być może bardziej empatyczne, bo nawet testy to potwierdzają, że pielęgniarka jakby w porównaniu z lekarzem jest dużo wyżej oceniana, jeśli chodzi o empatię, łącznie z tym, że od lekarzy wyżej jest oceniana również sztuczna inteligencja. Nie? Był taki test, że ChatGPT jest bardziej empatyczny niż prawdziwy lekarz, więc tak, więc jakby idźmy w tym kierunku, żeby rozwijać te umiejętności i żeby ta praca zespołowa też działała w ten sposób, że i my wiemy, co państwo możecie i wy wiecie, co my możemy wam pomóc czy zaproponować dalej. Nie? Że jakby tutaj znowu to wiedza, czyli jakby to ukłon w kierunku organizatorów, jakby, że to, że my o tym rozmawiamy, że wy wiecie jakby z czego można skorzystać, czy co my możemy, a czego nie możemy, albo gdzie to jest zapisane i tak dalej, to jest wielki krok naprzód
w zakresie właśnie rozwoju tego, żeby to mogło działać, czy żeby zaopiekować, czy większą grupę ludzi, czy tą samą grupę zaopiekować lepiej, tak? Bo tu jakby wiedza jest znowu... Właśnie bardzo się cieszę, że to wybrzmiało, bo trochę upewnia nas to w kwestii organizacji tego spotkania, gdyż w następnej sesji mamy właśnie fantastyczną pielęgniarkę i panią psycholog, które też będą mówiły o swojej perspektywie, więc jakby ta dyskusja pokazuje, jak to jest ważne. Ale ja bym mimo wszystko chciała zapytać z punktu widzenia mimo wszystko jeszcze młodego specjalisty, który ma już pod opieką rezydentów, z których jestem niesamowicie dumna, ale chciałabym im przekazać wiedzę poza tą z książki, bo z książki to się każdy nauczy. Ale właśnie, czy w polskim szkolnictwie na Uniwersytecie Medycznym, mamy rektora, bardzo się cieszymy, że do nas dołączył, czy możemy coś zmienić w kwestii nauki, rozmawianiu o terapii daremnej, o śmierci, o nauce komunikowania? My lekarze jesteśmy określeni jako jedni właśnie z gorszych w komunikowaniu takich wiadomości, że są to często suche fakty. Czy można się tego nauczyć? Od kogo, jak, na jakim etapie? Czy to powinien być uniwersytet, specjalizacja, obserwowanie? Bo to jest bardzo trudny temat. Od kogo się tego uczyć w ogóle i jak? Na pewno jest to trudny temat i pewnie też pytanie do pana rektora, nawet bardziej jak to zmieniać w szkolnictwie. To, co mogę powiedzieć, to jest to, że jak pytamy właśnie, jaka jest bariera taka dla lekarzy, dla w ogóle personelu, który później uczestniczy w tych trudnych decyzjach, to jest właśnie ta bariera komunikacyjna, czyli problemy z tym, żeby przekazać tą informację rodzinie, strach przed tym, jak ta informacja zostanie przyjęta. I to, co mogę powiedzieć z własnego punktu widzenia, to ja myślę, że bardzo ważne jest to też, co my wynosimy z naszej edukacji, z naszego domu, jak my rozmawiamy w ogóle z drugim człowiekiem, jakie my mamy podejście do drugiego człowieka. I to są rzeczy, których nie zmienimy. I to jest coś, co czyni nas pewnie dobrym lekarzem, że my po prostu te rzeczy mamy w jakiś sposób już nabyte przez naszą edukację, wykształcenie i osobowość. Ale na pewno możemy się uczyć tych trudnych rozmów i to jest teraz na większości uniwersytetów już wprowadzane w różnych etapach edukacji, gdzie są symulowane sytuacje takie właśnie trudnej rozmowy, przekazania trudnej informacji. Tego w trakcie studiów się uczymy. Ja nie uczestnicząc w tych zajęciach, mogę powiedzieć, że efekty tego są jeszcze może nie za dobre, dlatego że większość osób młodych, które przychodzi po właśnie studiach czy po stażu, po prostu tych rozmów nie potrafi przeprowadzić. To jest dla mnie naturalne. To jest coś, co zdobywamy z doświadczeniem i ja na przykład do takich rozmów prawie zawsze biorę kogoś też z młodszych osób. Te rozmowy z rodziną są prowadzone z zespołem leczącym. To może być właśnie przy tej rozmowie często jest pielęgniarka, często jest jeden ze specjalistów, ale zawsze też biorę do tej rozmowy kogoś właśnie z młodych uczących się rezydentów, żebyśmy tej rozmowy, trudnej komunikacji się uczyli razem. Znaczy ja tylko jeśli mogę dodać jako osoba, że tak powiem niezwiązana z żadnym ośrodkiem akademickim, to myślę sobie tak, że te symulacje wszystko fajnie, tylko to chyba nie działa. I tak naprawdę jeśli chodzi o to, co mówią potem pacjenci, nie? No to jakby bywa różnie. Odnosząc się do tego, co mówi pan profesor, że każdy z nas ma jakiś punkt wyjściowy. Oczywiście, jeżeli ustalilibyśmy to na skali od 0 do 100, gdzie 0 to totalna klapa, a 100 to wirtuoz w temacie, no to każdy z nas początkowo plasuje się na jakiejś tam wysokości raczej bliżej 50 niż bliżej któregoś bieguna i można to rozwijać. Więc nawet ktoś, kto startuje wyjściowo z 20, on spokojnie się nauczy do tych 50 i z większością rutynowych sytuacji sobie poradzi i będzie wiedział, z czym sobie nie poradzi, do czego poprosić kogoś, kto sobie z tym radzi lepiej. Więc wszystko jest do nauczenia się, tylko no niestety, żeby się tego nauczyć, to trzeba w tym pracować. I to nie są symulacje, to nie są podręczniki. Tu jedyną drogą jest to, że trzeba w tym pracować. Więc to, co pan profesor mówi, że do tej trudnej rozmowy trzeba kogoś zabrać i mu pokazać, bo on się uczy od nas. Więc młode pokolenie lekarzy uczy się od starszego pokolenia lekarzy. I budujące jest to, że jak się siedzi na izbie przyjęć, to zdarza się 1 doktor na 10, który wchodząc mówi dzień dobry. A jak jeszcze potem się przedstawi, to już ja jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. Ale zdarza się to nadal rzadko. Dlaczego? Potrzeb. Przede wszystkim bardzo dziękuję za i to spotkanie, i tę dyskusję. I
Swój komentarz oprę z dwóch adresów. Jestem lekarzem internistą czynnym. Niejedna osoba umarła i umiera codziennie i nabiera się w pewnym momencie pewnego dystansu albo ogromnego doświadczenia. I o tym doświadczeniu mówimy, że najpierw trzeba mieć doświadczenie i pewne umiejętności, żeby je przekazywać. Są różne rodzaje śmierci, proszę Państwa. To nie tylko sam system determinuje, w jakich formach odchodzimy z tego świata, bo odchodzimy nagle, nieoczekiwanie i to jest największa trauma dla wszystkich najbliższych. Państwo też, każdy z nas może stracił osobę blisko, wiemy jak to przeżywamy i jest tak zwana śmierć spodziewana, która jest wynikiem albo przewlekłej choroby, która jest śmiertelna, albo jest wynikiem naszej starości i nieuchronnej drogi do przejścia na drugą stronę. I w każdym z tych przypadków będziemy się zachowywać inaczej. Nie ma jednego rodzaju śmierci. I drugi aspekt to jest taki, że my mamy prawo też sami decydować, jak odchodzimy. Osoby, które umierają świadomie, mają do tego prawo. Mają prawo powiedzieć, ja dziękuję za propozycję leczenia, mówimy o daremnym leczeniu, ponieważ ja chcę odejść. Ja jestem zmęczony życiem, jestem ciężko chory. Wiem o tym, że przechodzę, mówię to w tym 80-paroletnim życiu, które przeżyłem na przykład, albo i wyżej, bo tak to się zdarza. W każdym z tych przypadków, w każdym z tych zderzeń z człowiekiem umierającym zachowujemy się zupełnie inaczej. My, lekarze, profesjonaliści. Państwo, którzy tu się zebraliście, chcielibyście posłuchać faktycznie czegoś też optymistycznego, bo tutaj zarzuciliśmy specjalistyką, terapia darmowa, intensywna terapia, specjalista od tego, specjalista od tamtego. No, normalny człowiek się już gubi, od którego specjalisty miałby pójść i od którego specjalisty miałby otrzymać pomoc. A już umierając to już zupełnie, w szczególności, że to jest proces, który przeważnie, proszę Państwa, przebiega w warunkach dobrze jak hospicjum, ale bywa to, że to są oddziały szpitalne, najczęściej internistyczne lub różne i tam to przejście jest trudne dla samego pacjenta i dla rodziny. Mówię to, bo nieraz towarzyszyłem takim rozmowom i jako ta osoba doświadczona, która ma swoich rezydentów, ma swoich studentów, przygotowujemy ich dokładnie do takiego sposobu myślenia. I to mój pierwszy komentarz to z adresu lekarza, który widzi to na co dzień i widzi potrzebę rozmawiania nie tylko z lekarzami, studentami, ale przede wszystkim z rodzinami w odpowiedni sposób, w odpowiednich warunkach. Padło na korytarzu, padło w przelocie. Tak? To są niestety sytuacje, które się mogą zdarzać, z którymi walczymy jak z patologią, jak z chorobą de facto. A teraz mój komentarz z drugiej strony, tak żeby Państwo mieli jakiś optymistyczny obraz tego, jak to wygląda, bo wszyscy narzekamy, że ta nasza tutaj ochrona zdrowia, ona ciągle jest jakaś taka niepełna. Zdajemy sobie sprawę wszyscy z ułomności naszej ochrony zdrowia, robimy wszystko, żeby ten pacjent nasz był zaopiekowany, a w tym okresie trudnym, żeby miał godne warunki umierania. Młodego człowieka, ja jestem lekarzem z 30-paroletnim doświadczeniem lekarskim i pamiętam swoich mistrzów, którzy mnie uczyli medycyny. I nasi mistrzowie inaczej się komunikowali, proszę Państwa. Nasi mistrzowie mieli umiejętność komunikacji jakby z domu, z kontaktu z drugą osobą. Ja jestem z pokolenia, który jako dziecko nie miałem komórki w ręku. Telewizja była jakimś tego wynalazkiem. W tej chwili młodzi ludzie, którzy przychodzą do nas, się kształcą, zatracili tą naturalną umiejętność komunikowania się. Stąd te symulacje, stąd ten pacjent symulowany, stąd te centra symulacji i stąd powrót właśnie w tym sposobie nauczania młodego człowieka komunikowania się, znalezienia kontaktu z drugim człowiekiem. Zwróćcie uwagę, jak często popadamy w to, że jedynym sposobem komunikacji, czasami przekazania trudnej informacji jest wykazanie SMS-a, wysłanie SMS-a. Bo to jest informacja tekstowa, a nie bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. I to w kształceniu naszych studentów eksponujemy w tym momencie i mając te nowe programy nauczania i właśnie wykorzystując ułomne, bo się zgadzam z tym, że żadna maszyna nie jest w stanie w tym momencie zapewnić kontaktu drugiego człowieka z drugim człowiekiem, ale te symulacje, o których mówimy, ta umiejętność pokazywania, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, jak przekazać trudną informację o chorobie, o planowanej śmierci, ewentualnie o śmierci drugiego człowieka, która nastąpiła, to jest w programie nauczania. Nie tylko naszego uniwersytetu, ale uniwersytetów w tej chwili weszły nowe standardy. Od 2024 roku jest nowy cykl, jakby, w którym mamy tak zwane kompetencje miękkie.
Na pewno te doświadczenia w nauczaniu tych studentów, one stają się coraz bardziej pełne, natomiast jest jeszcze zakończenie tego cyklu nauczania, mianowicie jest to taki pewien egzamin, który student musi umieć sprzedać swoje umiejętności komunikowania się z drugim pacjentem. I to jakby coś, co chciałem Państwu zakomunikować, to nie jest tak, że tego nie widzimy, że ci młodzi ludzie nie są odpowiednio kształceni. To jest ogromna praca nad tym, aby taki młody medyk, bo to nie jest tylko lekarz, to jest pielęgniarka, to jest ratownik, to są zespoły. Staramy się przywrócić w ogóle uczenie w zespołach, takie zespołowe podejście do pacjenta. To wszystko się, proszę Państwa, dzieje. Dziękujemy bardzo. Czy decyzja o zakończeniu leczenia dla zespołu medycznego może być aktem odwagi, a nie rezygnacji? Otwarte pytanie. Kto chce odpowiedzieć? Myślę sobie, że to zależy jakby co dokładnie mamy na myśli, czy o czym jest to pytanie, nie? Czy to może być aktem odwagi. Bo mówimy o tej walce do końca. Mówimy o tym, że pacjent, tak jak mówił rektor, czasem po prostu też chce już po prostu odejść. Znaczy myślę, że to jest raczej proces, który dojrzewa. To już panowie profesorowie tutaj powiedzieli, że jakby to nie jest tak, że to pewnego dnia po prostu to dzisiaj, nie? I jakby dzisiaj kończymy, ta decyzja się pojawiła, idziemy za nią, ogłaszamy ją, jest to akt odwagi, po prostu wziął tą tarczę i pobiegł, nie? To jakby trochę nie tak, więc raczej jest to proces, który trwa i on trwa raczej ileś dni, czasami tygodni, że to w nas pojawia się wątpliwość. I jak pojawia się ta wątpliwość, jakby czy my jeszcze walczymy, czy to ma sens, to jest ten moment, kiedy my się powinniśmy naradzić z jeszcze kimś, z resztą zespołu, z pacjentem, jeżeli jest przytomny i kontaktowy, albo z rodziną, że my o tym rozmawiamy, że my w ogóle o tym myślimy. I wtedy, jeżeli ten proces dojrzewa, to jakby ogłoszenie tego procesu, że to chyba już, jakby nie jest aż takim aktem odwagi, jak my to jakoś zero-jedynkowo próbujemy tutaj skatalogizować, tylko raczej jest procesem, który dojrzał i wszyscy mamy takie przekonanie, że to już. Czy wymaga to odwagi? Na pewno, tak? Doświadczenia, rozsądku i umiejętności komunikacji z całą resztą zainteresowanych? Tak. Ja może też się włączę do tego otwartego pytania. Nie wiem, czy to jest odwaga. To jest tak, że to jest trochę nasz obowiązek też, dlatego że jeżeli my mówimy o terapii daremnej, to my mówimy o czymś, co jest z gruntu złe. To jest złe dla chorego, dla jego rodziny, to jest coś, co szkodzi. I nas jako lekarzy obowiązuje nasz kodeks etyki, który mówi nam, że mamy postępować z najlepszą i tak naprawdę najświeższą wiedzą medyczną i tą taką aktualną wiedzą medyczną i my nie powinniśmy postępować wbrew temu. Jeżeli my stosujemy terapię, stosujemy leczenie, które nie może choremu pomóc, a przysparza mu cierpienia, to jest po prostu nasz błąd w sztuce. Więc nie nazywałbym tego aktem odwagi. To jest coś, co nie powinno się tak naprawdę wydarzać. I zgadzam się z doktorem, że to są decyzje trudne, do których my dochodzimy. Czyli potrzebny jest czas, prawda, żeby te decyzje podjąć, ale tutaj o specjalnej odwadze bym nie mówił. Chcielibyśmy trochę przejść do pytania o leczenie bólu i o tak trudny temat, jakim są opioidy, bo wydaje mi się, że mówiąc o leczeniu paliatywnym, o opiece o leczeniu duszności, o leczeniu bólu, to jest temat, który chyba jeden z pierwszych rodziny się boją, czy pacjenci, że będzie bolało. Jak to wygląda w XXI wieku w teorii, w praktyce, szczególnie właśnie czy kwestia opioidów, czy w ogóle dostępność do leczenia bólu, jak taki pacjent powinien być zaopiekowany i czy robimy to dobrze, czy możemy coś lepiej i gdzie ich skierować, no bo mamy XXI wiek. Może zacznę od wątku organizacyjnego, jeżeli chodzi o leczenie bólu przewlekłego, no bo ból ostry to raczej jest rzecz, która jest załatwiana w szpitalach, prawda, i tutaj mam wrażenie, że program Szpital bez bólu, akredytacja CMJ-u i tak dalej w jakiś sposób poprawiły sytuację. Nie mówię, że ją zupełnie uzdrowiły, natomiast inna rzecz to są oczekiwania, proszę Państwa, no bo wmawianie ludziom, że jest szpital bez bólu, no jest absurdalne, tak? Nie ma szpitala bez bólu, tak? No nie ma takiej możliwości. Tak samo jak nie ma zniesienia całkowitego bólu, czy znieczulenia porodu, no jest łagodzenie bólu porodowego, to też trzeba ludziom w jasny sposób mówić. Tutaj w tym obszarze jest tak sobie, jeżeli chodzi o ból ostry, niestety w dalszym ciągu, mimo że twierdzi się, że jest lepiej, ja tego poprawy nie widzę. W każdym razie na pewno mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o dostępność do poradni leczenia bólu.
Po pierwsze, trochę jest to nieprzypisane do żadnej specjalności. To znaczy z jednej strony to bardzo dobrze, że de facto wszyscy ludzie mogą studiować medycynę bólu, tudzież robić umiejętność z medycyny bólu, jeżeli ktoś w końcu się zdecyduje, żeby tę umiejętność realizować w sformalizowany sposób, bo mamy otwartą ścieżkę do umiejętności, stworzoną umiejętności, tylko nie ma za bardzo chętnych instytucji, żeby te umiejętności były tak naprawdę realizowane i nadawane. To jest dobrze, natomiast z drugiej strony to, że to jakby w żaden sposób nie podlega nikomu, powoduje, że się nikt nie czuje jakby zobligowany do tego, żeby ten proces zorganizować, tak? Albo żeby nałożyć pewne obowiązki. I ja śmiem twierdzić, zresztą będąc absolwentem medycyny bólu w długiej wersji, 2-letniej, że nie mówię o medycynie paliatywnej i chorobie nowotworowej, znaczy terminalnych fazach choroby, to jest zupełnie inna historia. Jest bardzo ograniczony dostęp do leczenia inwazyjnego, a epidemia, nazwijmy to fentanylowa, tak, czy opioidowa, spowodowała dalsze zablokowanie działań. Bo my zawsze mówiliśmy, że używanych jest za mało opioidów. Miałem wrażenie, że przychodzi taki moment, że jest lepiej, po czym te informacje, co się dzieje w USA w związku z tym, że jakby dominuje chirurgia jednego dnia i oksykodon jest przepisywany bardzo często, praktycznie wszystkim pacjentom i duża część ma potencjał duży uzależnienia się. No jak ktoś był w Filadelfii w ostatnim czasie, to wie, o czym mówię, tak? No niestety to jest dramat, co tam się dzieje. No i to jakby znowu spowodowało wyhamowanie tego trendu, żeby stosować więcej opioidów u pacjentów nieonkologicznych, u których również często te opioidy trzeba stosować. Myślę, że no dopóki tak naprawdę, jak Państwo wiecie, w Polsce się dzieją różne rzeczy, bo płatnik lepiej płaci, nagle mamy zwrot w jakimś kierunku, bo coś jest lepiej płacone, a nagle odwrót od pewnych rzeczy, bo coś jest gorzej zapłacone. To państwo powinno również tę sprawę w jakiś sposób reżyserować, tak, modulować. No jeżeli zdajemy sobie sprawę, że jest zły dostęp do poradni bólowych, no to trzeba wygenerować coś takiego, co spowoduje, że ten dostęp się poprawi. I to nie tylko pieniądze są tak naprawdę tym rozwiązaniem, bo jeżeli chodzi o umiejętności, to skoro towarzystwa naukowe nie chcą się zająć, to prawodawca dopuszcza, że instytuty naukowo-badawcze, których jest dużo w Polsce, mogą się zajmować prowadzeniem i nadawaniem umiejętności. Nie widzę szczególnego zainteresowania niestety w tym obszarze, a problem będzie narastał. Bo sobie zdajemy sprawę, to banał oczywiście, że społeczeństwo się starzeje, ale im starsze jest społeczeństwo, tym jest większy problem z liczbą czy odsetkiem dolegliwości bólowych i z bardzo nietypowym zresztą bólem, prawda? W wieku podeszłym to też jest problem. Zaczyna się robić niestety epidemia, na którą nikt nie szuka rozwiązania, bo temat jest mało nośny. Niestety są takie tematy, które się wydają niezwykle ważne, ale z jakichś powodów nie są nośne i one nie funkcjonują. To się zwracam trochę do mediów, prawdę powiedziawszy przy okazji, żeby jednak temu tematowi więcej poświęcić, żeby rozeznać sytuację, jak to wygląda, jakie jest zapotrzebowanie i dlaczego my nie jesteśmy w stanie temu zapotrzebowaniu sprostać. Jak mogę, to też się odniosę chętnie do tej epidemii fentanylowej, bo jakby to nas cofnęło jakieś 10 lat, myślę znowu. To, co udało nam się już wypracować, jeśli chodzi o świadomość i mentalność, to tutaj jakby dzięki medialnej nagonce, różnym wpisom, tweetom i wszystkim tam innym teraz modnym komunikatorom, jakby jesteśmy 10 lat do tyłu, jeśli chodzi o leczenie opioidami i tylko nikt nie był w potrzebie, żeby sprostować, że w zasadzie nawet ten fentanyl w tej Filadelfii to najczęściej nie jest fentanyl medyczny przepisywany na recepcie, tylko gotowany gdzieś tam w garażu, albo jak się uda zdobyć, to najlepiej carfentanyl, czyli lek weterynaryjny stosowany do usypiania dużych ssaków, czyli koni i słoni, nie? Więc jakby to jest to, co oni chcą dostać. Oni nie chcą mojego na receptę dla moich podopiecznych, nie? Mogą zacząć od tego, natomiast jakby no to zupełnie jesteśmy w innej bajce, nie? Jakby my jesteśmy, jeśli chodzi o Europę, daleko właśnie poniżej średniej i daleko za mało, co znaczy, że nasi pacjenci są bólowi i są niestety w tym aspekcie zaopiekowani. Łącznie z tym, że idźmy dalej, jakoś dzisiaj strasznie pesymistyczne nuty w ogóle gram, także proszę następne pytanie jakieś, żebym mógł coś dobrego powiedzieć. Więc jakby
Oprócz tego, no to jakby wprowadziliśmy kolejne prawo, które wrzuciło do jednego worka opiekę paliatywną i receptomaty. Łącznie z tym, że Rzecznik Praw Pacjenta skontrolował moją osobę. Dlaczego pan tak dużo tych opioidów pisze? Ciekawe dlaczego. W hospicjum. W hospicjum, nie? Jakby jedyne czym się zajmuje, więc jakby strasznie dużo. No to niech pan się teraz tłumaczy. I jeszcze w ogóle czemu na teleporady? No to pisze Rzecznikowi Praw Pacjenta. Panie rzeczników szanowny, bo są takie rejony w kraju, gdzie opieki paliatywnej w ogóle nie ma i jakby teleporada to jest jedyne, co ci ludzie mogą uzyskać, nie? Na co rzecznik mi odpisuje, nazywając mnie receptomatem, że jest to niezgodne i narusza to zbiorowe prawa pacjentów i ma pan natychmiast tego procederu zaniechać. I decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Więc piszę do pacjentów, bardzo mi przykro, nie wystawię wam ani jednej recepty. Oni mi odpisują, i co mamy teraz zrobić? Ja mówię, nie wiem, napiszcie do Rzecznika Praw Pacjenta i tak sprawa ginie, nie? Więc co za tym idzie? Podopieczni hospicjum domowego, jakim się kończą leki, nie mogą ich dostać na telefon, tylko jeżeli mamy kogo, to musimy go wysłać na miejsce, żeby badanie było osobiste, albo odesłać do lekarza rodzinnego, bo lekarz rodzinny ma prawo wystawić lek na teleporadę, ale specjalisty medycyny paliatywnej albo specjalista anestezjolog z poradni leczenia bólu takiego prawa nie ma. Ja bym chciała wrócić trochę do tej epidemii fentanylu, bo myślę, że każdy z nas, nie tylko pracując w mediach, widział te filmiki, widział tych ludzi zombie na ulicach Filadelfii, ale czy obawy pacjentów przed uzależnieniem, bo chcę, żeby to wybrzmiało, są uzasadnione? W ogóle nie. Także to jest jakby to, co my musimy mówić jakby głośno, że problem uzależnienia od opioidów u pacjentów bólowych, u pacjentów zwłaszcza onkologicznych w ogóle nie jest problemem, tak? Bo problem pojawia się wtedy, kiedy pojawia nam się uzależnieniowy mechanizm brania leku, czyli pacjent go bierze, bo ma potem kopa, bo ma high, bo czuje się świetnie i to się też zdarza i wtedy to ja przykręcam te leki pacjentowi i się pojawiają nieprzyjemne rozmowy. Ale zdarza się to 2 razy jakby w mojej karierze, odkąd ile lat pracuję w opiece paliatywnej, tak? Więc jakby 2 w skali iluś tam tysięcy pacjentów, którzy przez moje ręce w jakiś sposób przeszli, tak? Więc jakby o tym mówimy, że to, że pacjent bierze lek przeciwbólowy, opioidowy, tak? Po to, żeby go nie bolało, to nie jest żadne uzależnienie. I to, że on dzisiaj bierze 2 razy 5, a jak ma progresję nowotworu, albo jak ma zaostrzenie nawet choroby zwyrodnieniowej stawów w poradni leczenia bólu i nie ma tego nowotworu i krótkotrwale zwiększy dawkę do 2 razy 10, czy nawet 2 razy 15, to nadal jesteśmy w niskich dawkach, tak? Nadal jesteśmy w okolicy równoważnika dawki tramadolu, czyli leku, który dajemy wszystkim na wszystko, często pod 3 nazwami, jakby i z tym nikt nie ma problemu. Natomiast jakby nie bójmy się tych uzależnień, tak? Jakby jeżeli się pojawiają jakieś niepokojące sygnały, to my też jesteśmy w stanie reagować i sobie z tym radzić, tak? Natomiast pacjent bólowy ma dostać takie leczenie, które ten ból mu zniesie, tak? I jeżeli on wymaga opioidów, to należy mu je dać, a nie zalecać mu spacery w lesie, tak? Bo to się też zdarza. Więc jakby spacery w lesie super, natomiast łatwiej się chodzi, jak te kolana albo ten kręgosłup pozwala na te spacery, nie? Więc jakby idźmy w to. Więc jeszcze raz, z pełną świadomością swoich słów, problem uzależnienia od opioidów w Polsce w tej chwili jest problemem marginalnym, tak? To są pojedyncze przypadki, z którymi jesteśmy w stanie sobie radzić. Ja chciałabym z jednej bańki przejść do drugiej bańki, ponieważ mówiliśmy o spacerach w lesie, a ja bym chciała zapytać was wszystkich, bo pewnie każdy z was się z tym spotyka i każdego z was to denerwuje. Jak walczyć z tymi pseudomedykami, którzy pojawiają się na Facebookach, w internecie, którzy dają złudne nadzieje i często pacjenci nie słuchają was, lekarzy, tylko słuchają kogoś, kto po prostu daje im łatwiejsze rozwiązania albo większą nadzieję. To ja mogę odpowiedzieć pytaniem na pytanie. A dlaczego tak jest? Nadzieja chyba się pojawia. Czy nadzieja, czy brak zaufania? Nie? Że jakby to bym chyba tutaj tym drzewem trząsł i zobaczył, co spadnie, nie? Że skoro jakby medycyna nie oferuje w tej chwili pacjentom czegoś takiego, że oni to kupują, po prostu są w stanie zaufać, to szukają sobie innych źródeł medialnych. I to są super dietetycy, to są rolki na przywołanym już TikToku albo innym właśnie wspaniałym medium. No tylko dlaczego tak się stało, że medycyna w klasycznym wydaniu, czyli lekarze, pielęgniarki, wykształceni dietetycy, fizjoterapeuci, że oni nie są w stanie przekonać mas do tego, co należy robić, bo nawet jeśli mówią to samo, to mówią to na tyle nieatrakcyjnie lub nieprzekonująco, że jeden i drugi szarlatan, nazwijmy ich po imieniu, jakby jest w stanie porywać te masy. Ja chyba z punktu widzenia, nie wiem Wojtku, czy się zgodzisz, ja się bardziej obawiam medyków kosmitów, a nie pseudomedyków. To jest problem, proszę Państwa. My mamy osoby, które mają tytuł profesora i negują śmierć mózgu publicznie.
i to zjawisko narasta, to jest bardzo niepokojące, proszę Państwa. Ja muszę przyznać, że to, na co patrzę z niepokojem, zresztą rozmawiałem z profesorem Szczeklikiem teraz po drodze, to jest zwiększająca się liczba odmów, jeżeli chodzi o czy akceptacji pobrania narządów po stwierdzeniu śmierci mózgu. I to jest efekt tego, co się dzieje niestety w mediach typu TikTok czy Twitter i działania oczywiście również pseudomedyków, ale naprawdę dużo bardziej boję się medyków, którzy negują śmierć mózgu, odsądzają od czci i wiary autorów stanowiska Towarzystwa Internistów Polskich, bo nie ma czegoś takiego terapia daremna i to są lekarze z prawem wykonywania zawodu. Działania organów zawodowych, odpowiedzialności zawodowej są bardzo opieszałe. To znaczy ja ostatnio widzę, że coś zaczęło się dziać, natomiast ja zeznawałem w sprawie, to powiem wprost, bo to żadna tajemnica, profesora Talara po takiej konferencji kiedyś dużej, gdzie pan profesor mówił już takie rzeczy, że naprawdę ciężko było tam nie odnieść, naprawdę było to przykre, tak? To postępowanie chyba trwało 3 lata, a postępowanie, nie wiem, mogło polegać na przesłuchaniu 5 świadków, tych, którzy tam brali udział w tej dyskusji, więc to mniej więcej zajęło 3 lata, po czym kara, która została wymierzona, była prawie żadna. Mało tego, wiemy, że na przykład w tym ośrodku tego pana udziela porad medycznych osoba pozbawiona prawa wykonywania zawodu. Nikt na to nie reaguje, proszę Państwa. Na tym polega problem. Pseudomedycy zawsze będą. Tonące brzytwy się chwyta, proszę Państwa. Taka jest prawda. Jak komuś się zabiera wszelką nadzieję, ludzie chcą po prostu jeszcze, niezależnie od tego, jak to jest nieakceptowalne, wręcz obrzydliwe, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta nisza zawsze będzie istniała. Nigdy nie uświadomimy społeczeństwa, bo my nie jesteśmy w stanie zapanować nad emocjami. Bo tu żaden rozum już nie rządzi. My możemy przemawiać do rozumu. Tu rządzą wyłącznie emocje, że ktoś umiera, na przykład młody człowiek na glejaka, prawda, 20-paroletni. Rozumiem matkę, ja jestem w stanie zrozumieć i matkę, i ojca, że oni będą szukać różnych rozwiązań. Dla mnie gigantycznym problemem są nasi koledzy, lekarze, którzy po prostu wyczyniają dramatyczne rzeczy przy dosyć biernej postawie środowiska. Czy tutaj myślę, że to środowisko powinno się aktywować i trochę jakby działać na tyle, ile może, żeby chociaż to prawo wykonywania zawodu gdzieś tam odebrać, jeśli jest to możliwe. Aczkolwiek, tak jak pan profesor mówi, nic to nie zmienia potem w ogólnym rozrachunku. Więc myślę sobie, że 2 rzeczy. To jedna, jakby odnosząc się do tego, o czym mówił pan profesor Domański, jakby o tej śmierci spodziewanej. Tu bym trochę dyskutował, bo ta śmierć może być spodziewana jakby dla lekarza prowadzącego, jakby dla osoby stojącej z boku, obserwującej proces, jakby tak zwane, to jest bardzo nie lubię tego określenia, prognozowany czas przeżycia, jakby to z grubsza możemy sobie szacować, tak? Życie potem to czasami weryfikuje. Natomiast to mamy na poziomie faktów. Natomiast jeżeli rzecz się dzieje na poziomie emocji i umiera ktoś bliski, czy umiera dziecko, jakby już stawiając jakby sprawę na skrajnych emocjach, to wiadomo, że ani to nie jest tak, że to jest spodziewane, bo na poziomie rozumowym ta matka czy ten ojciec jakby może doskonale wiedzieć, że to dziecko umrze. Natomiast jak się sprawy zaczynają dziać albo okazuje się, że to już, to ten rozumowy w ogóle mózg się wyłącza i tutaj działają tylko i wyłącznie emocje i się okazuje, że ta śmierć jest tak samo niespodziewana, jak każda inna niespodziewana śmierć na poziomie emocji. Więc czy oni będą wtedy szukać? Tak. Czy jeżeli ich na to stać i mówią o tym wprost, że my będziemy robić to i to, albo grzybki, albo inne kropelki, albo tam rośliny, wyciąg z amazońskiej dżungli, witamina C i cuda, to jakby znowu, jeżeli to nie szkodzi i nie krzywdzi, to ja też mówię, jeżeli na to was stać i tak chcecie spróbować, to okej, tak? Jakby się coś działo, to proszę o informację. Aczkolwiek tutaj skala zjawiska też nie ma górnego limitu. Można lecieć w różne miejsca na świecie za kosmiczne pieniądze, żeby tą nadzieję sobie kupić. Natomiast myślę sobie też, że to my powinniśmy jakby zaznaczać, jakby co jest sprawdzone, co jest niesprawdzone. Znowu uczciwość w komunikacji.
I też, żeby Państwo jako słuchający tej rozmowy mieli świadomość tego, że wszystko można sprawdzić. To, czy lekarz ma prawo wykonywania zawodu aktywne, jakie ma specjalizacje, w którym roku ukończone, kiedy skończył studia, wszystko można sprawdzić w rejestrze lekarzy, w internecie, z telefonu. Tak? Więc jakby może czasami zanim wysłuchamy czyjejś opinii, czy to z TikToka, czy skądinąd, warto sprawdzić, kto to jest, co robił, czym się zajmuje i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek znowu opinie na każdym portalu można sobie kupić, tak? Więc znowu gwiazdki, jakby serduszka i inne tam, tak? Jakby wszystko jest do kupienia, tak? Więc jakby o czymś to mówi, aczkolwiek znowu trzeba to sprawdzać, tak? Czyli jakby to my jako korzystający z różnych usług możemy sprawdzać jakby kto to jest i w czyje ręce się oddajemy, nie? I czy chcemy komuś zaufać, czy nie. A jeżeli już mamy tą rodzinę, która zaakceptowała, że to jest ten moment, że rzeczywiście albo że sobie nie radzą z chorym, że potrzebują wsparcia w opiece paliatywnej, jak im pomóc, jak wygląda organizacja w ogóle z hospicjum, czy mamy w ogóle system hospicjów domowych, czy jesteśmy w tym pomóc ludziom w domu, czy raczej to są instytucje, czy to jest w ogóle dostępne, bo to jest też kolejna obawa, nie tylko ból, ale rodzina, że sobie nie poradzi, czy ja mogę oddać tego chorego, czy to jest złe, jak to wygląda w ogóle. Druga sprawa, dostępność, bo wiemy, że to znowu rozmawiamy o temacie, że nie ma, znowu wchodzimy w organizację, ale żeby też wybrzmiało, gdzie my możemy pokierować i kiedy, jak w ogóle jak się takimi osobami zaopiekować. Ja tylko jedno zdanie i oddaję Ci głos, Kiniu, bo oddać to można spodnie do krawca. Przepraszam, masz rację. A choremu zapewniamy opiekę, tak? To jakby cytując Kaczkowskiego, który doskonale właśnie jakby tutaj to, bo to jest nawet jakby jeżeli chodzi o to, że słowa mają moc, tak? Więc jakby choremu zapewniamy opiekę, więc my go kierujemy do hospicjum tak samo jak do szpitala, do poradni i wszędzie indziej po to, żeby mu zapewnić opiekę, której potrzebuje. Jak najbardziej dziękuję za sprostowanie. Sama uważam, że słowa mają moc i bardzo dziękuję. To słów kilka na temat tego, jak wygląda w ogóle ta dostępność opieki paliatywnej u nas w kraju. No, od jakiegoś czasu ona generalnie traktowana jest jako opieka, która jest bezlimitowa. I powiem Państwu, że w momencie, w którym dzwonią do nas rodziny pacjentów do skierowania, mając skierowanie do właśnie hospicjum domowego dla dorosłych, dlatego że do hospicjum dla dzieci my przyjmujemy dzieci bez kolejki, nie ma takiej kolejki, to w przypadku pacjentów dorosłych no, ta kolejka na ten moment, popraw mnie Jędrzej, jeśli się mylę, ale to jest około 3 miesięcy. Tak? To jest bardzo długi okres. I teraz rodziny, które mają wiedzę, które słyszą w mass mediach, że przecież to jest opieka bezlimitowa, co się dzieje, dlaczego u was są takie kolejki, z czego to wynika, no nie zdają sobie sprawy z tego, że żeby realizować kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, to my musimy spełniać różnego rodzaju warunki wynikające z rozporządzenia o opiece paliatywnej, w których również są wskazania dotyczące tego, ilu lekarzy, ile pielęgniarek, ilu psychologów, ilu fizjoterapeutów musi pracować, żeby tylu i tylu pacjentów było przyjętych. I tutaj z tego miejsca ja pragnę bardzo serdecznie w ogóle do środowiska lekarskiego właśnie tutaj ten mój taki protest song trochę kierować, dlatego że drodzy Państwo, no my po prostu potrzebujemy lekarzy. Tak jak doktor Jędrzej wspomniał o tym, że osób, które decydują się na realizowanie specjalizacji z medycyny paliatywnej jest niewiele. Dodatkowo, umówmy się, ja zdecydowanie jestem w podziwie dla wszystkich lekarzy, wszystkich pielęgniarek, w ogóle pracowników hospicjum domowego, dlatego że, drodzy Państwo, to nie jest tak, że ktoś do Was przychodzi do gabinetu, czy jeśli Państwo pracujecie stacjonarnie, to też to trochę inaczej wygląda. Natomiast jeśli mamy pielęgniarkę, a kiedyś robiliśmy takie sprawdzenie ilości kilometrów, które pielęgniarka w ciągu tygodnia akurat w hospicjum dziecięcym pokonała, mając swoje podstawowe wizyty na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Znaczy teraz akurat my już mamy podział pomiędzy ośrodek szczeciński i koszaliński, natomiast na tamten moment nie mieliśmy takiego podziału i pielęgniarka samochodem, czyli dodatkowo jeszcze mając no jakby konieczność pokonania tych kilometrów sama, w ciągu tygodnia pokonała 1000 kilometrów. W
ciągu tygodnia pracy i umówmy się, no nie było to codziennie, tak? Więc ja myślę sobie, że tutaj przede wszystkim właśnie taka otwartość do tego, żeby jednak nie być przerażonym w kontekście pracy z pacjentami, u których terapia daremna została już zakończona. Zachęcanie też do tego, żeby nie bać się opieki paliatywnej, dlatego że przez lata całe to, co my robimy, w pewien sposób wiązało się z pewną taką tabuizacją, z tym, że hospicjum to jest po prostu umieralnia i tutaj nic więcej się nie dzieje. No jeśli rzeczywiście pacjent jest kierowany w ostatniej chwili, też zdarzają nam się sytuacje, w których pacjent dostał skierowanie od lekarza 8 miesięcy wcześniej do hospicjum dla dorosłych, był w całkiem dobrej formie, a teraz w stanie już naprawdę terminalnym rodzina postanawia z tego skierowania skorzystać, bo jest przekonana, że to przyjęcie będzie w ciągu doby. Nie będzie tak, drodzy Państwo, to nie jest możliwe. Ja myślę sobie, że w ogóle i wiem o tym, bo widziałam przy wejściu, nie tylko zachodniopomorskie hospicjum dla dzieci i dorosłych jest tutaj dzisiaj reprezentowane, bo i widziałam koleżanki z Hospicjum Królowej Apostołów w Policach, z którym często współpracujemy też w kontekście na przykład opieki stacjonarnej, której my nie realizujemy. Też słyszałam, że na pewno są przedstawiciele Hospicjum Jana Ewangelisty w Szczecinie. Więc to nie jest tak, że nie ma tych ośrodków opieki hospicyjnej, ale dalej te potrzeby są naprawdę bardzo duże, dlatego z tego miejsca po raz kolejny, drodzy doktorzy, drodzy lekarze, wybierajcie pracę hospicyjną, naprawdę z całego serca zachęcam. Ja tylko jakbym mógł jedno pytanie, bo ono jest dla mnie ważne. Państwo sobie wyobrażacie hospicjum z respiratorami stacjonarne? Jeszcze raz, panie profesorze. Czy Państwo sobie wyobrażacie stacjonarne hospicjum z respiratorami? Akurat nasze hospicjum prowadzi też wentylację domową A to dla zupełnie dzieci i młodzieży. to mówię o dwóch różnych rzeczach. Mamy anestezjologów i pielęgniarki anestezjologiczne, którzy ogarniają nam respiratory. Tylko my akurat w ogóle nie mamy hospicjum stacjonarnego. Natomiast czy byłoby to możliwe? W zasadzie. To jest ogromny problem, proszę Państwa. Co zrobić z pacjentem, który już nie wymaga intensywnej terapii? To też jest czasami forma terapii daremnej, tylko przedłużającej się tak naprawdę. I ten chory wymaga opieki hospicyjnej. Co do Zoli wiemy, że bywa różnie. Nie ma miejsc, rodzina nie chce zgodzić się na współpłacenie i tak dalej. Wtedy tak naprawdę rozwiązaniem, które mi się marzy od lat, to jest to, żeby w hospicjach stacjonarnych były również, oczywiście trzeba będzie wykształcić kadrę i tak dalej, natomiast to by nam z kolei bardzo zmieniło sytuację. Znaczy myślę, że to też zależy od ośrodka i od współpracy, bo akurat ja specjalizację robiłem w Poznaniu w Hospicjum Pallium i tam akurat był pacjent, młody człowiek na respiratorze. On był takim rezydentem, bo on tam po prostu mieszkał, czy był hospitalizowany, natomiast sala jego izolatka była przekształcona na jego pokój i on na tym respiratorze sobie tam funkcjonował. Miał cyberoko, miał tam inne technologie wspomagające i na tym respiratorze sobie tam funkcjonował długi czas. Okresowo czyli drzwi są wyważone, możemy o rozwiązanie systemowe się ubiegać. Tak, że każdy ośrodek się na to zgodzi, bo znowu jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, nie ma kadry, to rozsądek ja sobie zdaję nakazywał sprawę, że to się nie odmówić. odbędzie bez przygotowania kadry. To jest dla mnie oczywiste, tylko od czegoś trzeba zacząć, prawda? Nie jest to niemożliwe. Nie? To panowie, to ja serdecznie zapraszam do śledzenia łódzkiego hospicjum dla dzieci, hospicjum Łupkowa, które realizuje oddział stacjonarny, jeśli chodzi o zabezpieczenie właśnie wentylacji mechanicznej pacjentów wentylowanych. Nie wiem do końca, czy jest to oddział tylko i wyłącznie dla pacjentów dziecięcych, czy może również dla dorosłych, ale tutaj myśmy też, mi się wydaje, Jędrzej, że myśmy jednego pacjenta chyba nawet do nich kierowali, tylko wydaje mi się, że to był dziecięcy pacjent. To było dziecko. Więc... Mówimy o czasie oczekiwania, że to nie dzieje się z dnia na dzień, a mnie zastanawia, jak pomóc opiekunom, rodzinom, które często nie mają tak naprawdę, są bezradni wobec bólu, ale też jak uchronić ich przed tym wypaleniem.
Oj, to jest w ogóle, myślę sobie, chyba na kolejną sesję w ogóle pytanie, bo w ogóle opiekunowie rodzinni to myślę, że jest taka mocno niezaopiekowana grupa w naszym kraju, bo też kiedyś w ramach badań społecznych, chyba pedagogicznych były realizowane takie szacunki dotyczące tego, w jaki sposób opiekun rodzinny właśnie mógłby przeciwdziałać temu syndromowi wypalenia w opiece i wychodziło na to, że realnie w opiece nad chorą osobą terminalnie chorą albo osobą z niepełnosprawnością, bo też umówmy się, ale mnóstwo takich pacjentów niekoniecznie paliatywnych jest, to tutaj, żeby tego syndromu wypalenia w opiece nie było, potrzebne by było, jak Państwo myślicie, ile dorosłych osób w opiece wymiennie traktowanych? 4 osoby co najmniej. Natomiast no umówmy się, zdajemy sobie sprawę z tego, jak to wygląda. Jeśli chodzi o opiekę hospicyjną, domową, tutaj najczęściej, chociaż nie mówię, że to jest standard i dzieje się to zawsze, ale tutaj najczęściej mamy rezygnują ze swojej aktywności zawodowej, żeby być z dzieckiem, żeby sprawować tę opiekę w domu. W przypadku pacjentów dorosłych, to też jak tutaj już mój kolega dr Stolarczyk mówił, zdarzają się sytuacje, w której ktoś dostaje, nie mając w ogóle żadnego zabezpieczenia rodzinno-bytowego, takiego realnie do sprawowania opieki w domu, dostaje ktoś skierowanie do hospicjum domowego i to jest nierealne w ogóle absolutnie do tego, żeby się stało i żeby w ogóle mogło być faktem. No ja sobie myślę, że przede wszystkim i teraz właściwie nawet idzie się w takim kierunku, żeby realizować coś na wzór takiej opieki wytchnieniowej i w ogóle, żeby odchodzić, jeśli chodzi o opiekę paliatywno-hospicyjną, od opieki, która jest zinstytucjonalizowana, żeby przechodzić bardziej właśnie do tej deinstytucjonalizacji. Ja myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Cały czas no tak w zespole podejmujemy dyskusję odnośnie tego, jak wspomóc właśnie osoby, które na przykład samodzielnie sprawują tą opiekę, by realnie mogły. Realizujemy spotkania wytchnieniowe dla rodziców hospicyjnych akurat. Planujemy, żeby trochę szerzej potraktować to i żeby również myśleć o takich rozwiązaniach, które w pewien sposób będą dawały przestrzeń do tego, żeby samotna mama, która sprawuje opiekę nad 20-kilkuletnim synem, którego akurat mamy w poradni żywienia dojelitowego, natomiast jest to chłopak, który jest również w wentylacji mechanicznej dla osób dorosłych, żeby ta mama na przykład mogła wyjść z domu, zrobić zakupy, żeby mogła pójść do lekarza, bo w międzyczasie również pojawiają się jakieś własne problemy zdrowotne, więc myślę, że ten temat nie jest systemowo zaopiekowany i tutaj bardzo dużo jeszcze chyba czasu upłynie, zanim realnie rodziny osób ciężko chorych i osób z niepełnosprawnością będą miały takie wytchnienie właśnie w postaci takiej dodatkowej opieki. Tego jest za mało nadal. Myślę sobie jeszcze, że jakby to też musimy dać sobie takie przyzwolenie, czy dać to przyzwolenie tym opiekunom, że to oni muszą trochę też zadbać o siebie, czyli jakby szukać tej pomocy, czy szukać tego wsparcia w tym, w czym ono może być. Tak? Więc jakby jeżeli instytucje albo trzeba oczekiwać na jakąś pomoc, albo mogą zaoferować to, co mogą, no to nadal można szukać innych źródeł, bo są inne fundacje, są stowarzyszenia osób chorych czy opiekunów, są grupy wsparcia, są kręgi wsparcia, więc jakby są różne metody, które nawet jeżeli nie na zasadzie osoby czy narzędzia, które przyjdzie i ci pomoże w domu, dają na przykład to, że możesz porozmawiać z kimś, kto ma podobnie i wkurza go to samo i smuci go to samo i nie radzi sobie z tym samym, albo też go wkurza, że on czeka 3 miesiące, a my będziemy czekać 4. Nie? No i sobie można razem gdzieś jakby w ramach tego wsparcia, że nie jesteśmy w tym sami, nawet coś takiego uzyskać, tak? Więc jakby to też my musimy dać tym osobom opiekującym się jakieś takie przyzwolenie na to, żeby oni, że w ogóle im się ta pomoc należy, tak? Że to nie jest tak, że skoro nie ma pracy, to niech się opiekuje,
opiekuje, tak? No jeżeli byśmy byli zamknięci jakby bez obowiązków opiekuna w jednym pokoju non-stop, no to zdrowie psychiczne będzie na tym cierpieć i trzeba o nie zadbać. I to samo można pytanie jakby od razu ekstrapolować na zespoły intensywistów pracujące jakby tylko w oddziałach intensywnej terapii na przykład, gdzie jakby skala umieralności pacjentów jest trochę niższa niż w hospicjum, ale jakby no nie jakoś bardzo niższa. Więc jakby zależnie jak tam statystyki, jaką grupę wziąć. Nie? Więc też pytanie, jak zadbać o ten personel, czy jak ten personel dba o siebie w kontekście również wypalenia zawodowego i w kontekście szukania tego wsparcia, czy jakie wsparcie im zaoferować, jako tym osobom, które się z tym zderzają na co dzień i jak to ludzie będą sobie radzić z tym lepiej albo gorzej. I każdy tak samo może mieć dzień lepszy albo gorszy i być w formie topowej albo ledwo co. Nie? Więc jakby i to jest kolejna grupa jakby tych trochę opiekunów, mimo że nie rodzin, ale jednak osób, które się zajmują tymi chorymi i coś też trzeba by o nich pomyśleć, nie? Tego faktycznie nie ma w polskich szpitalach i to jest coś, na co też zwracamy uwagę w tym dokumencie przygotowanym przez Towarzystwo Internistów Polskich na temat zapobiegania terapii daremnej, że właśnie problem radzenia sobie no, tak naprawdę z tym niepowodzeniem tego leczenia, no to jest później duży przyczynek do tego właśnie wypalenia zawodowego czy odchodzenia z zawodu i myślę, że my najlepiej obserwowaliśmy to też podczas pandemii, gdzie ta śmiertelność była wyraźnie wyższa i gdzie to wypalenie zawodowe było, powiedziałbym, na porządku takim dziennym. Więc na pewno należy coś zrobić w tym systemie, tak żeby wesprzeć również medyków, jeżeli chodzi o to zdrowie nasze psychiczne, radzenia sobie z problemem. Niestety nasz czas już dobiega końca. Nie wiem, kiedy minęła ta chwila, ale chcielibyśmy ostatnie pytanie zadać, trochę nawiązując do tematu sesji, bo tak słuchając tych fantastycznych wypowiedzi, to chyba naprawdę w którymś momencie musimy słuchać tego pacjenta i to jest chyba o to, żeby mieć mniej tej medycznej ambicji, żeby to wszystko kontrolować, tylko czasami po prostu towarzyszyć, wysłuchać i zapewnić to, co najlepsze. Komfort i być z tym pacjentem i rodziną. Czy tak byśmy mogli? Zawsze moje ulubione pytanie, jakby czym się zajmuje medycyna paliatywna, to my zawsze odpowiadamy, to jest jakby to towarzyszenie, tak? Że jakby czy pielęgniarki się opiekują, czasami tak, natomiast na ogół towarzyszą. Czy ja piszę recepty na każdej wizycie? Nie na każdej, nie? Natomiast na każdej jestem, o coś zapytam, coś można mi powiedzieć, więc to jest takie towarzyszenie, nie? Więc ta ambicja jakby nadal w towarzyszeniu można mieć ambicje, więc jakby tutaj nie mówmy, że nie. Natomiast jakby myślę, że najważniejsze jakby odpowiedzią na pytanie tematu tej sesji jest, żeby wiedzieć, co my robimy, dokąd my zmierzamy, co jest naszym celem, nie? Czy my walczymy o to wyleczenie za wszelką cenę, czy my walczymy o jakość życia, o to, żeby ten chory był jak najlepiej zaopiekowany i ten czas, który ma, wykorzystał jak najlepiej, nie? I to nie jest nasza ambicja czy nasza odwaga, bo my jesteśmy tylko uczestnikiem tego procesu, a nie kimś, kto jakby ma decydować o wszystkim, nie? To ja Państwu powiem, bo wczoraj akurat miałam okazję być w budynku Filharmonii na koncercie, który odbywał się wieczorem, więc akurat tak się stało, że spotkałam żonę jednego z naszych hospicyjnych byłych pacjentów. Był to akurat pacjent doktora Jędrzeja. I mam nadzieję i zresztą jestem przekonana, bo Ania jest wielką propagatorką obecnie opieki hospicyjnej i w ogóle tego, co niesie ze sobą opieka hospicyjna. Wczoraj bardzo szczegółowo tłumaczyła swojej koleżance, która również z nią była na tym koncercie, jak to się je. Natomiast, drodzy Państwo, ja powiem Państwu, że jeśli po 5,5 roku, bo tak mi wczoraj przypomniała, że to tyle czasu minęło od czasu, kiedy pan Marek zmarł, jeśli od tego czasu ona z takim rozrzewnieniem i z taką prawdziwą miłością, myślę, wspomina doktora Jędrzeja, to jest to coś pięknego. Wiecie, naprawdę myślę sobie, że to daje nadzieję, tak? Że ten kontakt i wcale to nie było tak, że ten kontakt trwał miesiącami, dlatego że on się zaczął zaraz na początku pandemii, Andrzej, jak pamiętasz. Tak, on był w opiece chyba z 2 miesiące? Tak, trwał maksymalnie około 2 miesięcy i popatrzcie Państwo,
Ja dokładnie pamiętam i tę panią, i tego męża, i po prostu ona i jej rodzina dalej pamięta fakt tego, że byli w opiece hospicyjnej, więc myślę, że to też takie dobre podsumowanie tego. Myślę, że w naszych warunkach to może być bardzo duże wyzwanie, proszę Państwa. No, załóżmy, że jest 16-łóżkowy oddział i 5 chorych we wstrząsie, prawda, i 2 chorych, o których jest wypisany protokół niepodejmowania czy nieeskalowania terapii daremnej. No muszą być priorytety, nie oszukujmy się, no muszą być, tak? Szczególnie na dyżurze, kiedy te zasoby ludzkie są zdecydowanie mniejsze, jeżeli chodzi o lekarzy, bo tutaj dalej podkreślam rolę pielęgniarek. Bardzo trzeba dbać o to, żeby ten stosunek personelu pielęgniarskiego do pacjentów był zachowany tak, jak to jest normalnie, tak? Żeby cały czas ta opieka była zapewniona. Natomiast ja powiem Państwu jedną rzecz. Myślę, że to generalnie nie dotyczy tylko miejsca, gdzie ja pracuję. My dostajemy bardzo dużo podziękowań od rodzin osób zmarłych. Mam wrażenie, niezależnie od tego, że mamy niezłe statystyki, trochę inne niż gdzie indziej z różnych powodów, to odsetkowo to jest więcej niż jeżeli chodzi o tych pacjentów, którzy przeżyli, bo ci pacjenci idą dalej w tryby opieki zdrowotnej, tak, trafiają na inny oddział, przecież nigdy praktycznie od nas nie wychodzą, dalej są gdzieś tam leczeni, często już są świadomi naszego okresu, nie pamiętają, dzięki Bogu, natomiast tamten już pamiętają, tak by to poczucie wdzięczności się rozkłada zupełnie inaczej. Natomiast myślę, że o jakości pracy, również w tym aspekcie świadczy to, ile razy nam dziękują rodziny osób zmarłych. I tych podziękowań jest w mojej ocenie dosyć dużo, co postrzegam jako bardzo duży pozytyw. Bo to znowu jakby dotyka tego, że waszym celem nie zawsze jest wyleczenie. Natomiast znowu ten chory trafia do was w stanie w takim, jakim jest i trzeba go zaopiekować do końca najlepiej, jak się da. Naszym celem pierwotnym zawsze jest wyleczenie, ponieważ my przyjmujemy pacjentów z założenia rokujących. Jest odstępstwo w standardzie, które mówi, że możemy przyjąć pacjenta, który ma 4. priorytet, wtedy kiedy na przykład jest ból nie do opanowania innymi sposobami niż całkowite wyłączenie świadomości. I tutaj takie sytuacje są sporadycznie dopuszczalne, gdzie z założenia wiemy. Oczywiście również przyjęcie do procesu stwierdzania śmierci mózgu, prawda? To również jakby z założenia już często wiemy, że nam się nie uda nic osiągnąć. Natomiast my przyjmujemy pacjentów w celach leczenia. Zawsze taka jest rola oddziału intensywnej terapii. Tylko musimy sobie niestety czasami powiedzieć, częściej, raz rzadziej, że nam się to niestety nie udaje. I myślę, że to ten moment jest trudny właśnie, gdzie należy się przestawić z tego trybu przyjęciowego rokujący na tryb, jednak nic więcej nie zaproponujemy, jakby opiekujmy, nie? Zdecydowanie tak i to chyba jeszcze nie wszędzie się zadziało, więc dobrze by było, żebyśmy tę wiedzę propagowali. My dziękujemy za to, że z nami się tą wiedzą dzielicie. Państwa chciałam zaprosić na krótką przerwę. Po przerwie przejdziemy do kolejnej sesji, gdzie odpowiemy sobie na decyzje, które często odkładamy na później. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy.